Pełny ekran. A jak? Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj po raz czwarty już. Okazało się, że to po raz czwarty będziemy jak najbardziej grać dla Się Pomaga, panie i panowie. Zbieramy pieniądzury dla Się Pomaga. W tym roku w formie quizu filmowego. Zresztą tak samo jak w zeszłym roku, bo spodobało wam się. Okazało się, że lubicie jak pytania są takie akurat, że nie wszyscy znają na nie odpowiedzi i bardzo dobrze, bo na tym to wszystko polega. Także witam was bardzo, panie i panowie, bardzo serdecznie. Widzę, że tu Grabarz jest, Krzychu, oczywiście Halfish, no wiadomo, że jest Marta też, Lancel, dzień dobry wieczór, witam wszystkich, jest Katarzyna, jest Darek, jest Adaś, kogo to jeszcze jest, Damiano, Kiełbasiano, super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, zanim oczywiście zapowiem naszych gości, panie i panowie, słów kilka, bo jak najbardziej. Czemu i dlaczego, co i jak, gdzie, kiedy? Otóż no niestety takie jest życie, panie i panowie, że nie każdy ma tyle szczęścia, co my. Ja oczywiście rozumiem, że nie wszyscy, powiedzmy, w jakiś tam sposób obchodzą święta, nie wszyscy w jakiś tam sposób je celebrują, no ale to jest czas w roku, kiedy rzeczywiście przydałoby się być z najbliższymi, no a niestety są dzieciaczki, które chore są i w szpitalu zostają na święta, na Nowy Rok. Niestety nie wszyscy mają możliwość przeżycia tego okresu w rodzinnej atmosferze. Dla wielu dzieci, które każdego dnia zmagają się z chorobą nowotworową, święta będą oznaczały czas spędzony w szpitalu, panie i panowie. Więc dzisiaj właśnie zbieramy na tęże akcję. Zaraz wam wszystko pokażę. Oczywiście włączę film wprowadzający. W tym roku pragniemy obdarować blisko 1000 naszych małych podopiecznych z całej Polski wyjątkowymi prezentami, które przyniosą im uśmiech, panie i panowie. Akcja się nazywa Cancer Fighters. Ja wam zaraz to wszystko wyświetlę i w ramach naszej akcji chcemy obdarować wspaniałymi prezentami dzieci przebywające na oddziałach onkologicznych uwaga, tutaj chwileczkę, dajcie mi czasu. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Szczecinie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Uniwersytet Centrum Kliniczne w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dziecięcy w Olsztynie, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Szpital Kliniczny w Poznaniu i Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach, panie i panowie. Więc jak widzicie, pomagamy w całej Polsce i pomagamy i mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Tutaj już wam w tym momencie pokazuję, panie i panowie, o co dokładnie chodzi i to najlepiej chyba dzieciaczki się same wypowiedzą. Czasem wystarczy tak niewiele, by sprawić komuś prawdziwą radość. Daruj ją w te święta tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Tak, więc panie i panowie, widzicie, tak to wygląda. Więc każda złotówa, każdy eurak, funt, dolar, nieważne w czym wpłacacie, jak najbardziej, panie i panowie, będzie pomagało. Już wam tutaj pokazuję dokładnie, gdzie, co, jak. Ważne jest, no wydaje mi się nawet bardzo, panie i panowie, bardzo ważne, tylko muszę to przesunąć, żebyśmy nie mieli Matrixa, żebyśmy nie mieli Incepcji. Wchodzicie w skrzyneczkę, proszę bardzo, i wspieracie. I tutaj nie ma znaczenia, jaka jest kwota, panie i panowie. Naprawdę możecie wpłacić cokolwiek. Jest różna kwota. Można wpłacić 550, a można wpłacić rzeczywiście swoją kwotę. I jakie są opcje? Już wam tutaj pokazuję. Możecie płacić przez Google Pay, Blika, kartą, jak widać, M-Transfer, płacę przez PKO, ING, Santander, czyli przez bank. Można przelew tradycyjny, Apple Pay jest również. Jest jeszcze PayPal, innego rodzaju banki. Nie ma, i to będzie, wiem, że pytaliście kilka razy, nie ma PSC, także niestety tego nie ma. Chyba nawet można wysłać SMS-a, ale też tutaj niestety nie widzę nigdzie takiej opcji, więc pewnie nie można, używając oczywiście Apple Pay, więc wchodzicie. Są to transakcje bezprowizyjne, więc oznacza to, że ile stwierdzicie, że wpłacacie dychę, no to ta dycha wam pobierana jest z konta i dziękuję bardzo i ona trafia dokładnie w całości na Się Pomaga, więc tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście będziemy losować nagrody, bo jak zawsze są nagrody, bo muszą oczywiście być. Mam ja kilka, widzowie, moi współuczestnicy również mają kilka nagród, więc o tym oczywiście będzie także. Mam dla was książki, między innymi jest książka o Mrocznym Rycerzu Gotham, czy o Batmanie Michała Hudolińskiego, są książki Eweliny Kasiuby, filmy, już wam mówię, są na DVD i na Blu-rayasie. W zależności co się uda, mamy Skyfall, są Smurfy, a czemuż by nie, Auta 3,
Co tu mamy jeszcze? Division 303, pewnie, że tak. Glass, czyli film od M. Night Shyamalana. Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, pewnie, że tak może być. Dodatkowo jeszcze jest James Bond, Moonraker i także Sekretne życie zwierzaczków. Także to są rzeczy będziemy losować, ale oczywiście dobrze wiecie, że skoro jest odcinek na żywo, skoro taka się sytuacja dzieje, no to panie i panowie muszą być goście. Wiadomo, że odcinek po raz 4 jest charytatywny. Zaraz przeczytam, co tam piszecie na Instagramie. Dziękuję bardzo. Ale oczywiście nie może się on obyć bez moich gości. Więc zaczniemy, no bo mamy jedyną rodzynkę, tak, w tym momencie. Chciałem co prawda zaprowadzić współprowadzącego, ale widzę, że na chwilę się Lincoln gdzieś tam zawinął, więc zaraz jak tylko Lincoln przyjdzie, to go wprowadzę. Zaczniemy, panie i panowie, od naszej rodzynki. Marta, czyli no, znana również jako potwornicka, panie i panowie. Jest tutaj z nami dzisiaj również Rafał, czyli z Galerii Horroru. Jeżeli on to jest książę ciemności, to ona jest jak najbardziej mroczną księżniczką, panie i panowie. Naprawdę, ona potrafi odróżnić Freddy'ego Krugera od Michaela Myersa. To jest coś niesamowitego. Zobaczymy. Przed wami, panie i panowie, Marta Wel, potwornicka, którą właśnie zaraz wam pokażę. Proszę bardzo. Cześć, Marto. Cześć, witajcie wszyscy. Miło mi tu dzisiaj gościć w takim szczytnym celu, więc ruszamy. Jak najbardziej. Oczywiście zasady, panie i panowie, naszego quizu, kategorie i wszystko zaraz wam to wytłumaczę, pokażę i tak dalej. No to skoro jest Marta, no to teraz można zaprosić pierwszego brodacza. Jak najbardziej, pewnie, że tak. Facet, który o komiksach wie dużo albo bardzo, bardzo wiele. Zobaczymy, jak to będzie. Marcino Verhalfisz. Cześć, Marcino. Siemanko, witam wszystkich. Witam cię, zwarty i gotowy? Tak jest, znaczy gotowy to nie wiem, raczej do tego się nie da przygotować. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Marcin jeszcze pół godziny temu był w pracy, panie i panowie, szlachetna paczka, my nie śpimy, naprawdę, my cały czas pracujemy, także jest dobrze. Dalej lecimy, gdzie tam, Rafał, włącz kamerę, bo normalnie ciebie nie ma, co to ma znaczyć, że jesteś ty, ale ciebie nie ma. Po chomika włączyć poszedł. kamerę natychmiast i będziemy w tym momencie... Proszę? Książę ciemności. Książę ciemności, tak, no jest, tylko patrz, ja wam go pokażę, patrzcie, i go nie ma. Co to znaczy GH? Dawaj tutaj, człowieku, włączaj się. O, jest, proszę bardzo, książę ciemności jest, pojawił się. Dzień dobry. No i nie słychać. Witam. O, Dobry teraz wieczór. jest, dziękujemy bardzo. Odkryłem właśnie ikonkę, że trzeba kliknąć. Proszę bardzo, popatrzcie, no Siemanko. jest galernik, zobaczymy, bo są pytania oczywiście w specjalnych kategoriach horrory, więc będziemy ich sprawdzać. No i oczywiście 4, no bo nie mogłoby być inaczej. My Brother from Another Mother, facet, który wygląda tak samo jak ja, tylko ma większą brodę. Panie i panowie, oto on przed wami, Lincoln. Cześć, Lincoln. Dzień Witam cię dobry. serdecznie. Dzień Właśnie- dobry. Ja powinienem mówić Lincoln czy Frogger teraz może bardziej. Żaba Lincoln, ja jestem ta sama osoba, tylko bardziej chora. Ile chora. kamer mam tam? Jezu. Ale jest. Słuchajcie, skoro tutaj jesteście, to przedstawię wam oraz widzą nasze zasady. Zaczniemy od kategorii i no, nie są specjalnie wymyślne, panie i panowie. Oto kategorie. Kategoria potwornicka, Halfish, Galeria Horroru i Lincoln. Oczywiście są to kategorie bardzo proste. Krótko mówiąc, będę pytał, właściwie oni będą siebie pytali o to, tak, co się dzieje. Czyli na przykład będzie musiała potwornicka na przykład odpowiedzieć na pytanie o Halfisha, czyli na przykład w którym roku, w którym szpitalu, o której godzinie Marcin się urodził na przykład. Zobaczymy, panie i panowie. Dalej. Filmy świąteczne, oczywista oczywistość, horrory, sci-fi, komiksy, również Martin Scorsese też. Jeżeli chodzi o kategorię Patryk Wega, panie i panowie, tak jak zawsze nie pytamy o Patryka Wegi, mimo że to jest oczywiście nasz najlepszy reżyser, najcudowniejszy, najwspanialszy, ale pytamy o Czyli na przykład mogę zapytać o najdroższy film w historii Uzbekistanu i oni muszą to na przykład wiedzieć. Albo na przykład mogę zapytać o to, który film jest najlepiej oceniany i tak dalej, i tak dalej. To jest kategoria ale tam nie ma nic, nie ma w tym roku nic odnośnie Patryka Wegi, także bardzo mi przykro, panie i panowie. No i jeszcze jest jedna kategoria, ponieważ kategoria zaśpiewaj, ponieważ wiecie, że ja jestem w Redota i zresztą oni dostali dzisiaj hasła i wiedzą, że ja jestem w Redota, bo hasła też mają, o nich zaraz powiem. Kategoria zaśpiewaj, panie i panowie, polega na tym, że osoba, która wyznacza, mówi na przykład, załóżmy, że Marta wyznacza i mówi, proszę bardzo, no to ja biorę pytanie dla galeriana i to będzie zaśpiewaj i ona mówi mu, wybiera mu, jaką piosenkę Rafał ma zaśpiewać. Tylko umówmy się, słuchajcie, drodzy moi, umówmy się, że to nie będzie na zasadzie, że ktoś stwierdzi, ok, no to Rafał, śpiewaj paktofonikę, jakąś piosenkę z roku 90, tylko powiedzmy jakieś takie utwory, które wszyscy kojarzą, dobrze? Byłoby fajnie, byłoby wesoło i
Jeżeli oczywiście osoba zaśpiewa, to jest plus punkt, osoba nie zaśpiewa, jest minus punkt, aczkolwiek chyba nikt się nie odważy nie zaśpiewać. Pamiętajcie, to będę dawał na duży ekran, z tego zrobię shorty, także będzie po prostu rewelacyjnie, będzie cudownie. Dodatkowo, Czekaj, zażyję tylko tabletki. zażyj tabletkę. Dodatkowo, panie i panowie, nasi goście mają swoje sekretne hasło. Każdy z nich ma swoje hasło. I uwierzcie mi, ja jestem w Redota i oni dokładnie wiedzą, bo jakie hasła dostali, są w Redotę. W każdym razie, załóżmy, że na przykład, powiedzmy Marcin W. Halfisz ma hasło, ja chcę, żeby Rafał zaśpiewał. No więc on musi to hasło powiedzieć. Dzisiaj chyba. Dokładnie, ma hasło powiedzieć, ale w taki sposób. Proszę? A możemy wykorzystać pomidora, żeby zrezygnować z jakiegoś... Nie ma tutaj opcji. Widzicie, ja jestem w Redota, takie hasło dostała. Więc sytuacja jest taka, trzeba zrobić to w ten sposób, ażeby żaden z współgraczy nie zorientował się, że to jest hasło. Bo jeżeli powiesz to hasło i nikt się nie zorientuje, masz plus 5 punktów. Jeżeli na przykład wtedy, powiedzmy, Marcin powie stop, to było hasło, no to Marcin dostaje plus 5 punktów, a osoba, która to hasło powiedziała źle, ma odjęte minus 5 punktów i od teraz możecie już wasze hasła mówić, panie i panowie. Powiedzcie mi, drodzy gracze, czy chcecie przejmować pytania? Czy jak na przykład ktoś nie wie, chcecie przejąć i odpowiadać na te pytania? A czemu nie? Zawsze fajnie. Tak. Dobra, no to w takim razie, ponieważ ja bardzo sobie cenię i ostatnimi czasy robi rewelacyjne filmy, no to jeżeli chcecie przejąć pytanie, no to musicie powiedzieć Ridley Scott, albo Scott, obojętnie, po prostu, bo to jest cudowny reżyser i ja go ostatnimi czasy bardzo... Scott to w sumie nie tylko reżyser, ale Scott to z Powrotu do przeszłości też może. No, także jest, także może być. Dobra, czy jeszcze coś jest, jakieś pytania? Oczywiście niektóre są pytania z podpowiedziami, niektóre pytania mają dodatkowe bonusowe pytania, które można uzyskać dodatkowe punkty. Oczywiście to będzie fajnie, że on tutaj pokazuje punktację. Oczywiście wszyscy zaczynacie standardowo od 0 punktów, no bo to normalne. Za dobrą odpowiedź jest plus punkt, za złą odpowiedź jest minus punkt. Proszę bardzo, już wam pokazuję, panie i panowie. I oto są oni. Potwornicka, Halfisz, Galeria Horroru i Lincoln. Czemu nie dać w sobie tego Abrahama Lincolna z Łowcy Wampirów? On powiem tak, jak wpisałem Potwornicka w wyszukiwarkę, to mi się pokazała Potwornicka torba na pranie. Więc stwierdziłem, że jest genialne. Podpisujecie. W ogóle była ta torba i screen z naszego live'a, także bardzo ładnie. I jak wpisałem Halfish, to pojawiły się twoje koszulki, ale też się pojawił The Halfish Experience. Więc jest w porządku. Galeria Horroru to się okazuje, że to jest Modern Gallery of Horror gdzieś tam w Nowym Jorku czy coś, także to jest współczesny horror. No a Lincoln, no to widać, że Abraham Lincoln, także no to chyba jest oczywista oczywistość. Panie i panowie, także mamy. Dobra, no tak w takim układzie, skoro mamy jedyną rodzynkę, ja w ogóle pokażę, jakie są kategorie, gdzie ja mam tą kartkę, to Marto, droga, ty nasza, wybierasz kategorię i chcę, żebyś powiedziała dla kogo. Wybierasz kategorię i którą, ważna jedna sprawa, kategorii własnych nie bierzecie na siebie, czyli Marta nie bierze kategorii potwornicka, Galeria Horror i tak dalej, tak dalej. Kto, kogo, na co, gdzie, jak. Dobra, czyli wybieram kategorię i wyznaczam gracza, tak? Tak, bierzesz kategorię, wyznaczasz gracza, mówisz to to będzie odpowiadał z tej kategorii ten. Szczerze, dobra, to ja się wtrącę. Dajesz. Na moment. Tak? Ja jestem dobry z sci-fi, Rafał jest dobry z horrorów, Halfish jest dobry z komiksów. Good luck, have fun. Okej. I teraz nie wiem, czy to jest odwrócona psychologia, czy prawda, także dobrze mnie podeszłeś. Prawda. Prawda, więc dawaj mu trudniejszy. Okej, to spróbujmy może komiksy dla Rafała. Komiksy dla Rafała. Bardzo pięknie, żeś to zrobiła. Oczywiście już tutaj sobie odpalę, włączę i żeby było wszystko śmigało. Gdzie to jest? Gdzie mi się to pojawi? Odpowiedź brzmi tak. O, pojawiło mi się z tyłu, ale sekundkę. Ja tam nie chcę z tyłu, żeby mi się pojawiło. Czytaj. No, zaraz, czekaj, Google już mam. Muszę to przenieść, żeby to było wszystko widoczne. O, proszę bardzo. I żebym wam mógł przy okazji udostępnić też ekran, żebyście wy też widzieli właściwie, panie i panowie, co to jest. Rafał, dla ciebie jest takie pytanie. Podaj tytuł najgorzej oceniony film z uniwersum Sony Spidermana na Rotten Tomatoes. Jaki to może być film, Rafale? A co to za gwiazdka tam jest? Już mówię, gwiazdka to jest, oznacza, że jest podpowiedź, panie i panowie. Smura dzwoni. Że jest podpowiedź, już biorę tutaj, śmigam, tak, jak najbardziej.
Właśnie jedno pytanie mam. Nie, to nie jest podpowiedź, to nie jest podpowiedź, tylko to jest dodatkowy punkt. Dodatkowy punkt można otrzymać po tym, jak się odpowie dobrze na to pytanie. Czyli Rafale, najgorzej oceniany film z uniwersum Spidermana, oczywiście Sony, także po prostu no, masz wybór. Jak tam to będzie? Ktoś to ostatnio wrzucał na jakimś takim screenie. Czy to nie byłeś ty przypadkiem? No jak właśnie. najbardziej. A musi być pełny tytuł? Słuchajcie, znaczy jeżeli powiesz na przykład Spider-Man, no to się nie liczy, musisz podać pełny tytuł. No nie, ale albo rocznik, a może być rocznik? No nie bardzo. Może być wersja polski tytuł, albo wersja oryginalna nie ma znaczenia, także... Aż tak się nie przyjrzałem. A gwiazdka jest ile procent jak podam? Gwiazdka jest później tak, może byś podał ile procent ma, to może dostać dodatkowy punkt. Za pytania dodatkowe nie ma straty punktów, także jak to jest? Tylko trzeba dobrnąć do tego pytania jeszcze, dobrze. A więc jakbym znał jeszcze wszystkie podtytuły, to bym pewnie odpowiedział. A czekaj, mogę ci pewnie powiedzieć, bo to rzeczywiście nie jest żadna chyba tajemnica. Tam na szczęście nie ma dużo podtytułów. Nie Chcę ma. tylko powiedzieć jedną rzecz. Z 5 To jest źle sformułowane pytanie, bo wszystkie Bardzo dobrze Spider-Many jest. są od Sony. Ale to z uniwersum Spidermana. No to słuchaj, Rafał, No to masz Marvel tak. Cinematic Universe. Masz tak, Venom 1, 2, 3, Kraven Łowca, Morbius albo Madame Web. Któryś z tych W filmów? ten sposób. A, okej. No Sony Spider-Verse. Dobrze, to w takim razie między Morbiusem a Madame Web trzeba wybierać. I to będzie... Ja bym strzelał, że jednak Morbius. I bardzo źle by strzelił. Madame Web, panie i panowie, Madame Web. Pamiętaj, że możemy przechwytywać. Tak, ale nikt nie powiedział Ridley Scott ani nic takiego. Właśnie, Dlatego ja podnosiłem rękę, żeby się spytać właśnie, czy my od razu, kiedy zadane jest pytanie, czy po tym, jak on odpowie. Od razu jak jest zadane pytanie, możecie śmigać, zanim jeszcze będzie udzielona odpowiedź. W każdym razie jest to Madame Web. Oczywiście, skoro pytanie dodatkowe nie obowiązuje i ma ona na Rotten Tomatoes zaledwie 11%, panie i panowie. Nieźle. Ale Craven chyba drepcze jej po piętach z tego, co... Proszę? Craven chyba dzielnie podąża w tym samym kierunku, co Madame Web. Chyba 15. Craven ma 15 chyba, tak, jakoś tak, także słabiutko. A Morbius? Morbius ma 15. Też 15. Ojej! I ważna jest blisko. informacja, o tym nie powiedziałem wcześniej. Wszystkie informacje, co wam dzisiaj będę mówił, są aktualne na piątek, bo akurat w piątek te pytania były tworzone. Dobrze, Marto, skoro Rafał nie odpowiedział, no to ty wyznaczasz dalej, co tym razem, na kogo Urany, gdzie i jak. jak 1 z 10. Tak, Okej. 10, dopóki się chłopaki nie ogarną. Albo ty. Słuchaj, możesz brać na siebie, wtedy jest plus 2 punkty, ale jak odpowiesz źle, to jest minus 2. O nie, dobra, to nie będę na samym początku tak się tutaj szaleć. No to może spróbujmy Patryk Wega dla Lincolna. Proszę bardzo, Lincoln, Patryk Wega już tutaj. O ile pytań jest w każdej kategorii? W każdej kategorii są po 4 pytania, Dobra. tylko w waszych kategoriach są po 3 pytania, tylko i wyłącznie. Szczerze, Marcin, ja mam dla ciebie propozycję, bo kurde, Marcin cały czas tutaj on prowadzi, nie? A co wy na to, żeby na przyszły rok ja bym ogarnął, jak to się nazywało? Zapomniałem, jak się to nazywa. Jeden Nie Familiadę, tylko to drugie, gdzie jest tablica z wyborem pytań, jest kategoria 1 za 100, 200, 300, 400. Koło fortuny chyba. Nie, to jest postaw na milion. Chyba? Każdy inną podał, spoko. No to rozbierzemy milion. Znajdę to, odpowiem w sumie, bo muszę poszukać. Słuchaj, Lincolnie, pytanie jest dla ciebie. Podaj aktora albo aktorkę z największą liczbą ról filmowych, telewizyjnych, serialowych w sumie. I słuchaj, ważna sprawa, tutaj, bo dotarłem, są 2 poprawne odpowiedzi, więc każdą z nich biorę pod uwagę. Brane są pod uwagę role filmowe oraz role serialowe. To ja Scorsese zgłaszam. To jest Scott. To jest Scott. Mam w sumie... Skoro są 2 poprawne odpowiedzi, mogę podać 2 nazwiska? Możesz podać 2 nazwiska. Pamiętaj, tutaj chodzi o aktora albo aktorkę w dziejach kinematografii, więc tutaj rozstrzał jest totalny. Wiem. Pierwszy strzał to jest Rowan Atkinson. Rowan Atkinson? No to nie. No to próbuj dalej, jeszcze jeden strzał. I drugi mój strzał jest, kurde, rozwalony pomiędzy Johnem Deppem a Maczetą. Danym Trejo.
No, Dany Trejo tam ma mnóstwo tych filmów. Trejo. Trejo niech będzie. Nie. Lubię Deppa, ale Trejo. Nie. Ani jedna, A ani mogę drugie. spróbować? Możesz spróbować. Okej, dobra. Czyżby jednym z tych dwóch nazwisk nie był Eric Roberts? Nie. No to ja tu też zgłosiłem, to ja też zgłoszę Samuel L. Jackson. Nie. O. What? O. Słuchajcie, już wam mówię, bo ja z nazwisk, jednego z aktorów nazwisk nie znam. Jeżeli chodzi o Polskę, najwięcej występował Zbigniew Buczkowski, pewnie kojarzycie takiego aktora. Zaliczył 190 ról. Wow. A jeżeli chodzi o 190, a jeżeli chodzi o międzynarodowe, to na drugim miejscu, albo na pierwszym, w zależności od tego jak patrzę, jest Mickey Rooney. Nie wiem, czy kojarzycie takiego dżentelmena, on w Disneyu dawno występował. Są dwie informacje, od 315 albo 355 filmów. Wow. A w jednym dotarłem, że Tom London, taki aktor, się pojawił i zagrał w 600 filmach. Okej. Wow. Okej. Więc biorąc pod uwagę, że to były, że to były pierwsze śliwki robaczywki, to nie wrzucam wam żadnych punktów. Lincolnowi tylko odbieram jednego. O. No i słuchajcie. Przy okazji znalazłem nazwę teleturnieju, on nazywa się Wabank. No to mówiłem. No, mówiłam wam bank. Musiałem się upewnić. Dobra, super. No to słuchajcie, Marto, no dalej szalejesz, bo rzeczywiście tych chłopaków niszczysz, więc co teraz tym razem? Dobra, no to może teraz spróbujmy coś luźniejszego i na przykład filmy świąteczne. Dla Marcina. Filmy świąteczne dla Marcina. Już tutaj patrzymy. Komiksy były wcześniej, muszę pousuwać te już, które zeszły. Pytania. Filmy świąteczne dla Marcina. Proszę bardzo, filmy świąteczne tutaj są. O! To wyłączam to. I, no gdzieś to pokazuję. Wyświetlaj się tutaj. Proszę bardzo. To jest też pytanie z bonusem, Marcin. Tutaj już widzę, że jest szansa na bonus. No pytanie, Marcin, do ciebie. Ile filmów jest w cyklu Sam w domu? Oh, Scott. Można się pomylić o ileś? Można się pomylić o 0. O 15. Ale zaraz, bo my mówimy o wszystkich filmach. O wszystkich filmach w cyklu Sam w domu, tak. Czyli No to... oczywiście my znamy te filmy jako Kevin Sam w domu, ale ich tam troszeczkę jest, że tak powiem, więcej. I są tutaj 2 pytania dodatkowe, więc maksymalnie możesz zdobyć 3 punkty. Czyli, ale mogę wiedzieć o jakie pytanie, czy to później mi powiesz te dodatki? Później ci powiem dodatki, jeżeli odpowiesz. Dobra, no to zgaduję tak. Kevin Sam w domu, Kevin Sam w Nowym Jorku, Alex Sam w domu, jest ten nowy z Disneya z 2021, nie wiem, się nazywa chyba Sam w domu. Jest na pewno Alex Sam w domu 2 i po raz 3, czyli strzelam, że 6. Bardzo dobrze. Jest 6 filmów z cyklu Kevin, znaczy Sam w domu, bardzo dobrze. Słuchaj, masz już jeden punkt. Jeżeli chodzi o dodatkowe, tutaj się nie traci, więc tutaj zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Ile razy w filmach z cyklu Sam w domu wystąpił Macaulay Culkin? 2. 2 razy. Bardzo dobrze. I kolejne pytanie. Ile razy w cyklu filmów Sam w domu pojawił się Kevin McAllister? Kevin McAllister? Kevin McAllister. Jest to postać, którą w pierwszych 2 filmach zagrał Macaulay Culkin. Ile razy w tych 6 filmach pojawił się Kevin McAllister? 3. Na pewno? Nie. Chcę powiedzieć 2, ale to byłoby zbyt Ale powiedziałeś proste. 3. I masz rację. 3 razy się pojawił. Czuję, że jakieś cameo tam było, albo w telewizji go W pokazali. pierwszym, w drugim i 4. 4 film to był z Kevinem McAllisterem, ale nie grał go Macaulay Culkin, tylko jakiś tam inny dzieciak, także tak to wyszło. No słuchaj stary, zaszalałeś, gratuluję tobie pięknie, no to masz za to pytanie masz 3 punkty. Przyznam się, że w ostatnim to strzelałem. Ale to rzeczywiście powiem ci, ja byłem zaskoczony, że ich jest aż 6, bo z tego co pamiętałem to było ich 5, to się okazało, że jest ich aż... Wiesz co, idealne pytanie, bo w zeszłym tygodniu akurat sobie przeglądałem o najlepsze filmy świąteczne i akurat gdzieś mi się wyświetliły, także No to dobra, to mamy trzecie pytanie. Dobrze Jeszcze jedno i będziemy losować się. Czekajcie, może damy tak, dobra. Tak było? Nie, tak, dobrze. Słuchaj Marcin, no teraz ty wyznaczasz komu, co, Dobrze. gdzie i jak. No to ja dam... zróbmy Patryka Wegę dla Potwornickiej. Proszę cię bardzo. Już rzucamy Patryka Wegę. Panie i panowie, co tutaj mamy od... I teraz się okaże, ile wiem. Proszę bardzo, no to zaczynamy. Proszę podać tytuł. Najgorzej oceniany film na IMDb. Oh, Scott. Oh, Scott, okej. Birdemic? Nie. Lincoln, mówiłeś o Scott, proszę bardzo. The Room? Nie. Ani nie The Room, ani No nie. musi być film, który ma 1.
Film ma 1,2. O, Że też to nie antyteza jest- tworzenia filmów nie jest, kurde... I to nie jest Najgorsze? Birdemic? Nie, Birdemic jest na 3. bodajże od końca, a ten film, O, panie i wow. panowie, to Smoleńsk. O, zapomniałem o Smoleńsku! Naprawdę? Polacy przyjęli ten ranking. Tak, zdecydowanie tak. W takim układzie, panie i panowie, już tutaj robię roszady wierzę. w wynikach. A co to się podziała? Czemu tak brzydko? nie wierzę po prostu. Zapomniałem, No to że się tego nie Smoleńsk spodziewałam. istnieje. Tam pamiętam jednego roku, tam jakaś była akcja w ogóle i zbierali, że tak powiem, antygłosy. To Tak. rzeczywiście dosyć Tak, zabawne. memy były w zdjęciach. Ale chyba dawałeś kiedyś to pytanie, bo mi się wydaje, że ja na W nie zeszłym odpowiadałem. roku było to pytanie, tak, jak A najbardziej. ja, Panie i panowie, ja odpowiedziałem dobrze, tylko myślałem, że się coś zmieniło i nie chciałem teraz ryzykować. O, ja mam po minus pierwszej 2. rundzie wygląda to tak, panie i panowie, czyli Potworińska Wow. -1, Halfish 3, Galerian -1 i Lincoln -2. Lincolnie, mój ty ostatni. drogi, mój kolego, czy mógłbyś nam Słucham. ogarnąć jakąś maszynę do losowania? Oczywiście, że tak. Dobrze, panie i panowie, więc będziemy... Lincoln nieogarniający rzeczy to tak powiedzieć, że ja wolę Predatora od obcego. Zgłaszam się, to było hasło. Lincolnie, czy to było hasło? Sprawdzę? Nie pamiętam. Te napięcie. Jak Werble. On Malaga po prostu już odpowiedział dawno. On się zawiesił już. Lincoln, Upewniam się. upewniasz Tak, się. tak. Bo może być albo poprawnie, albo zajebiście blisko. O nie. Wszystko zależy od odpowiedzi Marcina. A to musi być słowo w słowo, czy bardziej chodzi o Dobrze, sens? poprawnie było, poprawnie, rzeczywiście. No, Takie właśnie hasło- chciałem się spytać, czy słowo w słowo, czy nie. Takie słowo podałem Lincolnowi, takie hasło. Tak, Marcin mi powiedział, że mam powiedzieć tak, wolę Predatora od obcego. A ja po prostu pozmieniałem trochę, właśnie No to chciałem. musi być trochę zmienione, No. żeby naturalnie weszło, nie? Żeby nikt nie skumał. Żeby Tymczasem- tam nie zbudował, tak, jak najbardziej. Tymczasem ja, ale ja jestem chory, mam immunitet. Dobra, no to w takim układzie ja tutaj już sprawdzam w międzyczasie, panie i panowie, jak to wygląda nam że tak powiem, z wpłatami. Mam nadzieję, że tam wpłacacie pieniądzury, że coś tam się dzieje. Tutaj Strona konto- gotowa. Strona gotowa, super, elegancko. Już tutaj patrzymy. Wow, super, słuchaj, popatrzymy na skarbonkę, tutaj dam i już wam pokazuję, jesteście fajni, jesteście super, jesteście niesamowici, panie i panowie, bo już mamy dużo pieniądzów, a mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Mamy 220 zł, panie i panowie. Dariusz T, wpłata anonimowa, bardzo mi przykro, wpłata anonimowa, nie weźmiesz udziału w losowaniu, bo nawet nie wiem, jak to potwierdzić. Galeria Horroru i Lancel. Rafale, bardzo mi przykro, też nie weźmiesz udziału w losowaniu, no, niestety nie wygrasz. Ja nie do losowania. Nie do losowania, także super. Największa wpłata, pamiętajcie, największa wpłata dostaje super ekstra nagrody. Tutaj zaraz jeszcze powiemy, bo dodatkowo są jeszcze nagrody od naszych współgraczy. Więc Lincoln, jakbyś mógł tam wklepać Dariusza T i Lancel Pyly. Już to zrobiłem. Zrobiłeś. No to w Jest takim tu układzie, opcja udostępnienia ekranu? panie i Nie. panowie, losujemy Skyfall. Dla kogo? Dla kogo pójdzie? Masz opcję udostępniania? Powinieneś mieć. Chyba mam. Frogger's Sprawdź Share, trochę. Show on Stream, proszę bardzo, już tutaj pokazuję, O. jest. No to... To ja jeszcze trzymaj- zrobię magiczną A, sztuczkę, jeszcze żeby podzielić, było tak. napięcie. Mhm. Wow. I tak jest 50 na 50, ale. Dobra, dawaj. lecimy. Spoiler, słuchajcie. Dziękuję, tutaj widzę, sub się pojawił, dziękuję bardzo za suba. I to jest koło fortuny. No. No. Prawdziwe. I koło fortuny na dwójce leci. Lancel, Lancel. proszę bardzo. A może i tak. Lancel. Już zapisuję? Usunąć z przyszłych losowań, czy nie? Zobaczymy, na razie zatrzymaj. Skyfall. Słuchaj, Lancelu, ja cię akurat znam, ale odezwij się do mnie, panie i panowie, będzie mi niezmiernie miło. Dobra, usuwamy koło tortury. Ja bym mógł je te usunąć, czy ja mam usunąć? Jak to wygląda? Chyba ty usuwasz. Super, jesteśmy i losujemy się dalej, panie i panowie. Po pierwszej rundzie i jednym odpowiedzianym haśle kategorię już wam pokazuję, jak to wygląda, jak wygląda nasza tabela, czyli Potworińska -1, Halfish 8, bo ma 5 punktów, ekstra, Galerian -1, Lincoln -7, także Lincolnie weź się do roboty, chłopie, Niestety. bo rzeczywiście trzeba szaleć. Dobra, Ostatni czyli będą pierwszymi. dobra, kto odpowiedział ostatnio dobrze na hasło? Chyba to był Marcin, tak? Chyba tak było. Chyba Keviny były. Kevin był ostatni. Dobra, Marcino, kto, co, gdzie, na kogo, jak i gdzie tym razem? No to teraz
No to dajmy szansę, żeby się odkuł. Science fiction dla Lincolna. Science fiction dla Lincolna. Ja jeszcze się pogrążę. Już się robi, proszę bardzo. O! A, no dobrze, dobrze. Podobne pytanie jak było dopiero co, ale akurat O Kevina? może być. Który film ma najwyższą jechał na ocenę sankach na po schodach. IMDb? Ale miał być sci-fi. Oczywiście film sci-fi i słuchaj, A! ważna sprawa, tutaj są również dwie poprawne odpowiedzi z tego względu, że jeden film niby jest sci-fi, ale jest bardziej, niekoniecznie jest uznawany za sci-fi, więc jeżeli podasz jedną albo drugą, obie uznam, także nie ma problemu. Jako podpowiedź mogę ci powiedzieć, że jeden film ma 8,7, drugi film ma 8,8. Czat, Wow. grajcie z nami, oczywiście. Tak. Jesus Pisz na czacie, jaki film myślicie, jakie odpowiedzi dawać Piszcie, znać. bo ja to czytam. No, ja też. Jesus. Nie, dobrze, że jest delay. Ja powiem w ten sposób, ja z miejsca powiedziałbym obcy, ale wiem, że to nie jest obcy. To jest najgorsze. Nie no, To nie. kurde. Mam w głowie mętlik, bo tego jest zajebiście dużo. I Bardzo dużo. I z tego, co wiem, to... O ja pierdzielę. W przedziale 8,7 do 8,0 może być około 1000 filmów. Może być. Jak I w nie więcej. sumie- Jak nie więcej. W sumie Ktoś ma świetny, ciekawy Metropolis? Ktoś wpisuje Metropolis, to się pojawiają różne propozycje, naprawdę. Ale jest ten delay na czasie, czy nie? Bo w sumie wpadłem teraz na ten Metropolis. Zależy, gdzie oglądasz czat. Jak na live to jest. Jak tutaj w studiu to nie ma. A, okej. No ale właśnie Metropolis, bo pamiętam, robiłem w przeszłości dla Marcina top 10 filmów science fiction i właśnie Metropolis u niego zajęło tam chyba 6. czy 5. miejsce. Mhm. No, jaka jest twoja odpowiedź w takim układzie? Metropolis strzelam właśnie. Bo Ktoś to chce nie... przejąć? O, Nie No jest to właśnie. poprawna odpowiedź, niestety, Lincolnie. Nie jest to poprawna odpowiedź. Dobrze, No nie niestety. przyjmuję, mówię. Czemu dwie opcje? Ponieważ filmem, który jest najwyżej oceniany według IMDb sci-fi jest Incepcja. Ale ponieważ on jest tak właśnie niekoniecznie, to wziąłem drugi film, a drugim filmem ocenianym sci-fi najwyżej jest Interstellar 8,7. Boże. Interstellar. Ja miałem w głowie, kurde, jakieś nie wiem, Łowca Androidów, kurde, Duny, Awatary, ale nie Robić pomyślałem, że przynajmniej- to będzie Interstellar. Przynajmniej ten sam reżyser i tu. Dobra, w takim układzie Lincolnie nie odpowiedziałeś. No to co, Marcino, Kurczę. dalej wyznaczasz. Ty to jesteś normalnie, tobie się dzisiaj trzyma. No kto tam, co tam? Dobrze, to w takim razie niech będzie Galeria Horroru dla Potwornickiej. Galeria horroru dla Potwornickiej. Już tutaj Dobra. Współczuję. w tych kategoriach, panie i panowie, są tylko i wyłącznie trzy pytania, także akurat, żeby każdy ewentualnie miał po jednym, albo niekoniecznie. To już zależy od tego, jak Ciekawe, duży. czy się doświadczyłem. Ostatnio ja nawet nie znałem odpowiedzi, więc nie przejmuj się. Marcin, jak Dobry wynalazł jakieś początek, statystyki, słuchajcie. to Dokładnie. No to słuchajcie, zaczynamy. Proszę bardzo, pytanie dla Potwornickiej. Jak się nazywa drugi kanał Rafała na YouTubie? O, Scott! Oscott, okej, Lincoln jest Oscott, dobra. Kurde, chyba jednak nie będę kombinować, bo znam tylko galerię horroru. Także muszę niestety przyjąć minusowy punkt. Dobra, Lincoln, Idź mi się. widzi mi się. Czy to jest widzi mi się, Rafale? tak, ale nie wchodźcie tam, on już nie żyje. Brawo! Dobrze, już tutaj dodaję punkt, odejmuję punkt Potwornickie, dodaję punkt Lincolnowi, Oh yeah. jak najbardziej. Niestety. Ale słuchajcie, zmienimy zasady, w sensie, żeby nie Marcin cały czas wyznaczał, więc damy teraz, skoro Lincoln przyjął pytanie dodatkowe, niech Lincoln wyznacza dalej, Tak jest. żeby było, Dobra. żeby było zabawnie. Już ci Dobra, Lincoln nie to- pokazuje kategorię, będziesz mógł spokojnie mówić co, gdzie i na Spokojnie. kogo. Zaśpiewaj dla Galeriana. Super. Jaką chciałbyś, żebyś piosenkę, żeby Galerian zaśpiewał? Oczywiście, że tak. Czekaj. A co jak nie znam? O właśnie. Będziesz znał. Dobra. Dobra. Zanuć motyw przewodni z Piątku 13. Po prostu soundtrack, tak? Masz na myśli ten główny? Tak, najprościej. O I kurde. tutaj powiem Jak jedną to rzecz, szło, nie? Tomasz, nigdy bym, kurde, nie dał tutaj czegoś takiego jak Fagata. Excuse me, mam honor. Fagatę. Mam honor. Ale Fagatę pamiętam kawałek niestety, nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że mam internet. Piątek 13. Mam w głowie, a teraz jak to zacząć, nie?
Czekajcie, ja potrzebuję 5 sekund na przygotowanie. Spoko. To trzeba tak z takiego tego. To jest niewykonalne ustami, nie? To jest takie... A co jest najlepsze, to jest właśnie motyw przewodni, bo ogółem Piotrek 13 nie ma ogólnego motywu muzycznego, No tylko ma właśnie. właśnie dźwięki. O właśnie, Tego się nie da zaśpiewać, to bardziej trzeba tak... Ale musisz... To jest takie... skrót od kill, mam. Ale Jesteście zadowoleni z tego słuchajcie, wykonania? uznajemy. Uznajemy. Dobra, Rafał, masz punkt, elegancko. Ja do tej pory pamiętam, jak właśnie z Rafałem graliśmy w piątek 13 The Game, coś ten DJ u niego na kanale, to No, zamiast było... Dobra, Rafale, wyznaczaj co, gdzie i dla kogo tym razem. Dobrze, kto tutaj był dawno? Po tych Kevinach to chyba pan Halfish był dawno. Nie, Co mu dajemy? ja byłem przed chwilą. Czekaj, bo już nie pamiętam. Był Lincoln? Nie, Lincoln nie był. Był i ty byłeś przed Lincolnem. Ja przejąłem pytanie. Nie Dobra. byłem tak oficjalnie. Marta Dobra, nie- miała moje pytanie, więc to musi być Marcin teraz. Kurde, no. No Myślałem, że się dobrze, uda. to Dobra. Marcinowi pokażesz mi kategorię jeszcze? Pewnie. Dobra. Marcin, ty byś pewnie chciał jakiegoś Scorsese'ego, co? A dawaj. Ja bym ci dał taką, no. Dobra, Scorsese dla Marcina, już panie i panowie wam pokazuję. O i elegancko, może być, pewnie, że może być. Boję się. Pytanie dla Marcina. Najwięcej filmów z jakim aktorem albo aktorką wyreżyserował Martin Scorsese? O Jezus, dobra, od razu miałem to nazwisko w głowie i od razu będę strzelał. Jest to... O Jezus, jak on się nazywał? Ten z Wilka z Wall Street. Szybko, pomóżcie mi. Leonardo? Leonardo DiCaprio. Nie wiem, strzelam. Totalnie Dobra. strzelam. Nie. A można jeszcze Leonardo- powiedzieć, czy już nie? Proszę? Mogę spróbować? Możesz spróbować. Czy to jest Robert De Niro? To jest Robert De Niro, 8 filmów. Leonardo jest bodajże tylko i wyłącznie 6. Tylko! No. Tak się właśnie mówi. Także Marcinie, tracisz, a Potwornickiej dodamy, a czemu by nie, skoro się ładnie zgłosiła, no to nie ma problemu. Tutaj -1, elegancko. No to słuchaj, Potwornicka, skoro wygrałaś, to wybrałaś, no to dajemy dalej. Kogo teraz, co, gdzie, jak i kiedy? Dobra, to sprawdźmy, co w tych horrorach piszczy i może dla Lincolna. Tak, dobrze. Horrory dla Ja Lincolna. muszę sprawdzić, czy on się poduczył trochę. I słuchajcie, tutaj akurat Lincoln będzie miał, brzydko mówiąc, tak, przewagę, ponieważ O. montował ten materiał, ale życie, trudno. Akurat To dobrze, jest na minusie, to może zgadywać. Wymień 5 gwiazd hollywoodzkich, które zaczynały swoją karierę w horrorach. Johnny Depp, O. Matthew McConaughey. Jeszcze raz, Johnny Depp, Matthew McConaughey. Mhm. Pamiętasz, w jakim Matthew McConaughey występował? To była teksańska masakra piłą mechaniczną, ta chujowa strasznie. 4, tak, beznadzieja. No dobra, 2. Ej, spokojnie. Czwarta masakra jest beznadziejna. Ja cytuję tutaj Marcina, żeby nie było. Tak, czwarta masakra. Okej, wybaczone. Kurde. W tym filmie pojawiła się jeszcze jedna aktorka, która też dopiero co debiutowała. Wiem, ale nie pamiętam imienia. Co, chcesz przejąć Potwornicka? Zgłaszam się. Dobra. Mhm. Jeszcze chwilę, przynajmniej spróbuję. Bo to Jeszcze masz Halloween. Na przykład. W sumie? No. Tylko nazwiska ci nie dam. Tutaj będzie strzał, ale zanim Sigourney Weaver stała się znana, ona chyba nic nie robiła i Obcy to jest jej taki prawdziwy debiut. No dobrze, przyjmiemy jako horror Obcy, bo to Obcy pierwszy był. No dobra, to 3, jeszcze 2. No, Lincoln. Zobaczymy, czy na czacie, czy widzowie wiedzą. Mają jakieś pomysły? Tak, jest. O, dużo. I ja jest. tutaj spasuję, bo nie wiem. A ja nie chcę korzystać z czatu, nie? Więc to jest moje 3 i pasuje. Dobra, Potwornicka, co u ciebie? To tak, w teksańskiej masakrze była Renée Zellweger, a Mhm. Jennifer Aniston była w Carle, Tak. Naomi Watts była w któryś Dzieciach Kukurydzy, nie pamiętam które. Tak, 7 czy 8. Mhm. Tom Hanks był w jakimś horrorze, tylko teraz już nie pomnę tytułu. Mhm. Muszę powiedzieć 5, czy wystarczy 3? Dobra, wystarczy, bo Lincoln powiedział 2, ty tutaj też spokojnie. Powiedziałem 3, żeby nie No, było. to zaliczamy bardzo Punkt ładnie. na pół. Jeszcze była oczywiście Charlize Theron, był Henry Cavill, także tego rzeczywiście było tam. Henry Cavill No. w 7 Hellraiserze.
Także Lincolnie drogi, no niestety punkt w dół, Potwornicka się pnie. I Potwornicka, skoro teraz zaszalałaś, no to proszę bardzo, teraz ty wyznaczasz. Dobra, to spróbujmy pytanie o galerię horroru do Marcina. Marcin, Galeria Horroru, pewnie, że tak, a czemu by nie? Why not? Marcin. Okej, super. Dobrze się się boję. zaczyna. Uwaga, proszę bardzo. Marcinie, pytanie dla ciebie. Czekaj, to może tak. Kiedy Rafał opublikował pierwszy filmik na kanale Galeria Horroru? To rok, Tego tak? nie Wystarczy. przejmuj. No, Co się Rafał, wystarczy? wystarczy rok, czy dajmy rok i miesiąc na przykład? Wystarczy rok, bo ja ci nawet nie podam też dnia. Jak miesiąc, to pewnie październik, chyba że to było coś innego, ale dobra, no Dobrze, to no to w takim strzelam- razie rok. Dobrze, wystarczy rok, to ja ci powiem, że to był 28 maja, skoro tak O, już. 28 maja, no to blisko Halloween. Dobra, no to będę kompletnie strzelał, bo nawet nie mam zielonego pojęcia, To jest ale... pytanie dodatkowe też. Aha, jest, dobra. Nie znam odpowiedzi na pytanie dodatkowe, ale jesteś na YouTubie jakieś dobrych parę lat, także strzelę, że to był 2019. Rafale, co byś powiedział? Nie mogę potwierdzić niestety, jeszcze troszkę dłużej. 2000... No ja mogę, bo sprawdziłem właśnie, nie? I Nie? pierwszy film to jest zwiastun, zanim się obudzę. Before I Wake. Wiesz co, zwiastun, pierwszy zaraz mógł temu być usunięty, albo 28 jeżeli- maja Pierwszy mógł być- 2016 rok. Ale to jest 2016 Ale, rok. bo ty Wow, jakiś pięknie. ty zwiastun filmu jakiś wrzuciłeś. Wiesz co, ja kiedyś po prostu napisy polskie dorobiłem, ale mi się wydaje, że pierwszego to nie ma na kanale, już teraz podejrzewam, więc to jest ten... Bo ja myślałem o jakąś listę albo recenzję, no dobra. Znaczy była chyba recenzja, ale 16, no. Ale nie, to jest Dobra. pierwszy w ogóle film, jakikolwiek się No pojawił. dobra, na twoim pytanie było kanale. dosyć... No bo nie dobrze. znasz no to w takim ukrytych, razie- nie? A jakie jest dodatkowe? A jakie jest dodatkowe pytanie w sumie? No właśnie, Z pytanie ciekawości. dodatkowe było, podaj tytuł tegoż filmu. A, Dobra, czyli galeria, nie, Halfish, Minus. punkt w dół, czyli jest 6. No to dobra. Dobra, skoro nie było odpowiedziane, no to dobra. Tak ma za dużo. ty decyduj, Marcin, kto odpowiada. Marta, dalej lecisz, szalej Marta. proszę bardzo. Dobra, no to próbujmy teraz Rafała, Martin Scorsese. O ja. Scorsese, to Rafał będzie wiedział, bo Rafał Tam musi to bym znać- wiedział, a to nie wiem. Słuchaj, Dawaj. a jeszcze tu mi się nie pokazało, proszę bardzo, ile teledysków wyreżyserował Martin Scorsese? O, Tutaj widzę, wow. jest pytanie dodatkowe bodajże, tak, jest pytanie dodatkowe, jeżeli odpowiesz poprawnie. Odpowiedź Jakie brzmi to- Robert De Niro. To jest. Jeżeli jest pytanie dodatkowe, to znaczy, że jakiś wyreżyserował. Tak, wyreżyserował, to nie ma tak, że w ogóle, że nic się Rzeczywiście nie mogło nie być wydarzyło. 0, no. No, ale to teraz mam Tak, tak przedział. powiem ci już od razu, pytanie dodatkowe jest, chodzi o to, żeby wymienić tych wykonawców albo te zespoły, którymi wyreżyserował. Nie wymienię, ale mamy przedział od 2 do 16, więc muszę strzelić. Ja bym powiedział, że tak z 8. Z 8. Ktoś chce przejąć? Nie, to nie jest poprawna odpowiedź niestety. Nie. Powiem ci, że trudne pytanka. Trudne pytanie. Trudne, trudne. Nie, aktor był łatwy właśnie, kurde, aktora Dobra, bym no to powiedział. słuchajcie, wyreżyserował 2 teledyski. Jakie Dwa to są? teledyski. Pierwszy to był Bad Michaela Jacksona. O, W ogóle teledysk w oryginale ma 16 minut. tak samo jak drugi to thriller jest strasznie długi. a drugi to jest teledysk dla Robiego Robertsona, Somewhere Down the Crazy River. Także powiem szczerze, ja wiedziałem o Bad, a tego drugiego to nie miałem nawet pojęcia, także No, zdecydowanie. także Sorry. Spoko, no dobra, no to słuchaj, Potwornicka, raz jeszcze. Dobra, no to może Lincoln, niech będzie dalej Martin Scorsese. Scorsese Lincoln. Dobrze. Chcecie go chyba usunąć jak najszybciej? Chcecie mnie pogrążyć. A bo to odpadamy? Orzesz, Lincolnie drogi, pytanie dla ciebie jest takie. Ile nagród na piątek, oczywiście na piątek, zdobył Martin Scorsese? Możesz się pomylić o 17 nagród. Bez wszystkie. Najbezpieczniejsza za odpowiedź, 69. 69? Nie. 197. Ej, byłem nawet blisko. No, Miarę. mówię, Scorsese Ale to- nie, mi się wydaje, że akurat Scorsese chyba jest że tak powiem, bardzo, bardzo trudny, akurat tak patrząc z perspektywy, no ale Tak. to już trudno. Marto, szalejesz, no kogo tym razem? No nie wiem, co się dzieje. Daj mi się odkuć.
No to dajmy Marcina teraz i horrory. Horrory dla Marcina, no rewelacja, idealne połączenie. O, Także Marcin, Tak. Marcin. Niech ma. No i akurat powiem ci, to byłoby chyba pytanie idealne dla ciebie, Potwornicka. O nie! Marcino, wymień 3 aktorów grających główne role w filmach pod tytułem Nosferatu i to jest podpowiedź, wydaje mi się. okej, no to dawaj podpowiedź. Już patrzę, gdzie są horrory, gdzie mam te horrory. A ten nowy też się liczy już, czy jeszcze nie? Tak. Podpowiedź Okej. jest taka, że jeden z tych dżentelmenów to jest Polak. Damn it! A powiem ci, że chodzi o filmy z 1927, z 1979, no i ten z 2024 roku. To... Nie Karolak, jak to nie Karolak. Nie wiem. Strasznie Jeszcze nie. trudno. Willem Dafoe mi się kojarzy z Nosferatu, ale wiem, że to nie on. On będzie grał w tym nowym, czy już grał. Powiem, że na czacie jest dobra odpowiedź. Ale nie, ja nie mam pojęcia. To mogę przejąć. Możesz, no dajesz. Max Schreck, Mhm. Klaus Kinski i o Jezu, Bill Skarsgård. Zgadza się, bardzo dobrze. Beasley też na czacie odpowiedziała bardzo dobrze. Max Schreck w 27, 79 to oczywiście nasz Sopocianin Klaus Kinski i 2024 tutaj. Dobrze, Marcin, Szalony Klaus. tracisz punkt, ale dostaje za to go Potwornicka. Widzisz, Marcin, tak się wysforowałeś naprzód, a tutaj rzeczywiście już te punkty lecą w dół. A O, jest tak jak w Potwornicka zeszłym roku. Ja doskonale to Już wszystko wam pokażę zrobiłem. punktację, teraz zrobimy losowanko, także jak macie ludziska jakąś ochotę wpłacić jeszcze, to teraz przed losowaniem to jak najbardziej zapraszam. Proszę bardzo, tak wygląda punktacja. Potwornicka 1, Halfisz 5, Galerian -1, Lincoln -9. Nic się Ostatni nie będą stało. pierwszymi. Lincoln na prezydenta. Ale chyba rok temu było podobnie, też bardzo w dół jechał i Tak. wygrał, tylko oddał. Tak. Tak, ale Dokładnie. nie wiem, czy Lincoln nie zaszarał w zeszłym roku też tymi pytaniami dodatkowymi, także możliwe, że tak to jakoś było. Musimy to zmienić. Słuchajcie, dobra, ja tutaj odświeżam sobie. Lincolnie, przygotuj maszynę Jest gotowa. losującą. Jakbyś mógł. Panie i panowie, 360 zł już mamy na uzbierane. Dobra. Bardzo dziękuję wam Zajebiście. wszystkim. Już pokazuję, co się tutaj dzieje. Syrena Mopsica, 20 zł, Penny 20, Kiełba 100, Dariusz te 50. Moment. Kogo mamy jeszcze? I Lancla Dopisz. 100. Nie, Lancla w takim układzie proszę nie liczyć, bo już było wygrane. Panie i panowie, żeby wziąć udział w losowaniu, nie trzeba być subskrybentem, nie trzeba być wspierającym i tak dalej, tak dalej. Trzeba tylko i wyłącznie wpłacić pieniądze Pokaż jeszcze resztę. na dzieciaczki. Proszę bardzo, już tutaj masz. Syrena Mopsica, Penny, Kiełba, Dariusz T, wpłata anonimowa i Galeria Horroru nie jest brany pod uwagę. Lancla i Dariusza usuwać, czy nie? Lance już... Lancla byś mógł usunąć, ja byś mógł go Nie ma problemu. usunąć. To było w ten sposób. Tutaj popatrzymy. Teraz rozlosujemy. Co my tutaj rozlosujemy? Zaszalejemy, czy nie zaszalejemy? Możemy tak. Glass. Będzie Glass, czyli film M. Night Shyamalana. A to nie to. To ma być to. To jest ta skarbonka, proszę bardzo. Daj moment. Czy ja po tym losowaniu mogę zareklamować nagrodę, którą mam? Pewnie, że tak, jak najbardziej, bo oczywiście ja cały czas o tym zapominam. Także tak, a właściwie nawet teraz możesz zareklamować, słuchaj, jak masz ochotę, bo Lincoln tworzy to kółko, także Dobrze, a więc drodzy, jeżeli tutaj pan organizator mi pozwoli, to kolejne losowanie możemy poświęcić na taką oto nagrodę. Jest to kinomisyjny zin poświęcony teksańskiej masakrze, dlatego się uśmiechnęłam na wasz hejt na teksańską masakrę numer 4. Zin powstał z okazji 50-lecia filmu Hoppera, który 50 lat skończył w tym roku, więc w kolejnym losowaniu rozlosujemy takiego zina, ale gazetka to nie jedyne, co można dostać. Już pokazuję pozostałe gadżety. Dobra. Jest na przykład taki dwustronny plakat. Tutaj na pierwszej stronie jest taka świetna grafika Michała z Dobrego Horroru, także polecam obserwować. A druga strona to jest taki fantastyczny
kolaż mojej dobrej kumpeli, którą na Instagramie znajdziecie na koncie Something Weird Collage, wpisując dosłownie. I jest jeszcze taka zakładka, już tutaj pokazuję. No i na zachętę tylko powiem, że generalnie tutaj jest dużo takich bardzo merytorycznych tekstów, bo jako redaktorka tego numeru chciałam, aby był nie tylko hołdem dla filmu Hoppera, ale też taką pięścią w twarz każdemu, kto uważa, że horrory są dla idiotów, szczególnie krwawe horrory, więc tak na zachętę powiem, że na przykład znajdziecie tutaj tekst bardzo, bardzo przekrojowy o Cronenbergu, o feminizmie w kinie kanibalistycznym, więc jak widzicie bardzo same fajne, mądre rzeczy, dlatego później rozlosujemy taki piękny zin. Super. I tyle, jeżeli chodzi o moją reklamę. Dobra, elegancko. Już tutaj przełączam nas z powrotem. Lincoln, ja byś tam napisałem ci na czacie, byś tam mógł jeszcze dodać teraz Zajasa i Beasley, bo tutaj widzę jeszcze 2 wpłaty poszły, tak żebyś mógł jeszcze dodać te 2 osoby. Byłoby mi niezmiernie miło i jak będziesz gotowy, to dawaj i lecimy. I'm ready. No to dawaj, tu udostępniaj mi ekran i ja to wrzucamy tutaj. Już jest zrobione. Gdzie masz ekran? Nie udostępniłeś mi nic mi się nie pokazuje. A mi tutaj pokazuje, że mam udostępnione, co jest? No to musisz wyłączyć i włączyć. No, najstarsza zasada w informatyce, a czy teraz, proszę bardzo, Show Stream i jest. No i losujemy 3, 2, 1, 0, start. No uwaga, powodzonka. Losujemy Glass, czyli film z Samuelem L. Jacksonem, Bruce'em Willisem i rzeczywiście... Dariusz T. Super. Dariusz T. Glass. Super elegancko. Dariuszu, odezwij się do mnie bardzo serdecznie. Marcinowe recenzje @gmail.com, marcinowe recenzje @gmail.com. Wyślij screen, że wpłaciłeś i śmigamy dalej, stamtąd się poleci. Także jest dobrze. Słuchajcie, panie i panowie, no jedziemy dalej, bo rzeczywiście jest pięknie. Na prowadzeniu jest Halfish 5 punktów, na drugim końcu jest Lincoln -9. Kto powiedział dobrze teraz ostatnio? Ja nigdy nie odpowiadam dobrze. To ty wybierz, Marcin. Dobra, w takim układzie, dobra, nie ma problemu. To w takim układzie, panie i panowie, ja dam w ten sposób. Dam potwornicką i dam ją galernikowi. Wow. Pewnie, że tak, jak najbardziej. Tutaj muszę znaleźć. O Jezu, ciekawe, co zapytasz, aż się boję. No, aż będziesz, możesz być zaskoczona? Nie, powinno, chociaż akurat Rafał, odgadniesz to. Jak nie odgadniesz, to jesteś największym melepetą na świecie. Dobra, mogę przyjąć ten tytuł. Jak się nazywa czasopismo, przy którym pracuje Marta? Oscar. Przykro mi, ale niestety nie wiem. Cofnij sobie VOD. Cofnij sobie to. Będzie podpornicka pismo. Ale nie zapamiętałem, jeżeli o to wam chodzi, bo wiem, że o to wam chodzi. Ja cię kręcę, jak możesz ktoś to przejąć? Zeskotowałem Zin. Zin, oczywiście, że Zin. Ja mam pamięć na 13 sekund. Jeżeli coś umiem dobrze robić, to dobrze umiem słuchać. Dobra, Lincolnie... Jestem nieprzyzwyczajony, kurde, kamerę zawsze miałem tutaj, teraz mam tutaj. Lincolnie, ty jesteś w takim układzie, jesteś w tym momencie teraz przy głosie, no to kogo, co, gdzie, jak i kiedy, ja tutaj poprawiam punkty. Udóbmy tego, co ma najwięcej punktów. Marcinie, pytanie o mnie. Lincoln dla Marcina, już proszę bardzo. Wow. Już tutaj patrzymy. Competitive lecimy. A, tutaj widzę, że pytania są tendencyjne. No ale czemuż by nie. Jak się nazywa drugi kanał Lincolna? World of Lincoln, ale nie wiem, czy to jest ten pierwszy, czy to jest drugi. Drugi teraz, World że drugi Lincoln zgadza się. World of Lincoln, tak, jak najbardziej. Kanał w sumie chyba martwy Lincoln, nie? Od jakiegoś czasu, tam się nic nie dzieje. Oba są martwe na razie, bo powiem w ten sposób, ja choruję od dłuższego czasu, biorę leki, kurde. Wyparowałem się, ale od nowego roku postaram się coś zrobić, nie? Ale na razie po prostu brak chęci i sił. Proszę bardzo, Rafał, masz swój kibic? No, wiem, że Rafał jest do tego zdolny. No, jest Rafał zdolny. No. I w sumie oryginalnie moim pierwszym kanałem było World of Lincoln i od jakiegoś czasu po prostu robię rzeczy związane z Final Fantasy XIV na kanał Mentor the Prog Frog. Więc... Także słuchajcie, drodzy widzowie, linki do kanałów naszych widzów oczywiście są jak najbardziej dostępne w opisie, także możecie klikać i dziękuję bardzo Rick Grimes za Rick Grimes. Dobrze, że sobie nafarmiłem punkty, teraz mogę tracić. Super. Martino, kogo to gdzie jak? W sumie nie wiadomo, czy straciłeś teraz, czy nie, ale w sumie po prostu dodajmy, są święta.
No. Jej! Marcino, kogo? Aha, to ja. Dobra, Teraz przepraszam. ty, tak. No to zaśpiewaj Potwornicka. O nie, czego Potwornicka. się bałam. Dobrze, co ma zaśpiewać Marcino? Co ona ma zaśpiewać? No to skoro zjada zęby na horrorach, to niech przypomni mi, jak brzmiał. Albo dobra, może inaczej. Aha, to musi być zaśpiewane. Zaśpiewane, Dobra. zanucone. Dobrze, to zanuć lub zaśpiewaj co chcesz, bo ja nie pamiętam, jak brzmiał motyw przewodni z filmu Halloween. O, Scott! Jak to było? No, Jezu, Potwornicka daje. Gdybym miał podłączone pianino moje, które mam, to bym nawet zagrał. Ale to jak z piątkiem niby łatwe, ale trudne, nie? Się no okazuje. Tak. właśnie, Ja nie to mam pamiętam. w głowie, ale nie potrafię tego zanucić. I Masakra. tutaj podpowiedziałem pianino. Nie może być jakaś, nie wiem, nie płaczewka czy coś? Za późno, już zeskotowałem to, nie odpuszczę. Nie płacz, Marta. Ja pierdzielę. Jak to szło? I w ogóle mam w głowie, nie wiem czemu, motyw z Psychozy, a z Halloween nie potrafię z siebie wydobyć. Słuchajcie, śpiewajcie Mogę tam na czacie, jak chcecie. Śpiewajcie na czacie. I No tak to jak może być najbardziej Psychoza. Będzie zapis live'a jak najbardziej i za 2-3 dni nawet pojawi się na Spotify'u. Tak, dokładnie. Nie, Marta. ja chyba odpuszczam. Nie jestem w stanie wydobyć z siebie dźwięku, także Strzelaj. kto ma ochotę zanucić, to ja chętnie przyjmę minusowy Lincoln. punkt. Jedziesz. A tak, to Jo. Galerian ma to na jeden donate'ów i się wkurwia cały czas. Było coś niesamowitego. Galerian Dobra. ma to u siebie na donate'ach i cały czas się wkurza, że czasami wywala mu copyrighty o to. Tak, za 5 sekund. Niestety. Dobra, Lincoln, kogo teraz ty wyznaczasz do czego? Jeszcze mamy, póki co jeszcze są wszystkie kategorie cały czas. Samego siebie sci-fi. Samego siebie sci-fi, czyli za 2 O, punkty. Odpowiedź dobrze będzie 2 punkty, odpowiedź źle Rekordista. będzie minus 2 punkty, panie i panowie. Ryzyko. Muszę się odkuć, no. No. Słuchaj, skoro pytania są tendencyjne, to pytania są tendencyjne. Który film ma najwyższą ocenę na Filmwebie? Boże. Kochać negatywnie filmem. Smoleńsk. Nie. U nas tak. nie zdziwiłbym się. Nie, szorował przy 2-0, nie przejmuj się. W sumie, kurde, muszę teraz pomyśleć jak Polak. No. Znając życie, najwięcej dobrych ocen będzie miał jakiś mózgotrzep, który po prostu będzie w uniwersum sci-fi, ale po prostu będzie tak tendencyjny, że po prostu to będzie typowy slasher. Powiem ci tak, Powiem. są 2 filmy, które mają taką samą ocenę, więc uznam, że każdy z tych 2 filmów, który powiesz, 8,2 ocena jest. Czad, tu chodzi o film science fiction. Filmy science fiction, tylko i wyłącznie, to jest kategoria science fiction. Sci-fi. I tutaj jeszcze gdzieś było pytanie, gdzie oprócz YouTube'a można zobaczyć live. Można go zobaczyć jak najbardziej na Facebooku, jesteśmy na Twitchu, jesteśmy na LinkedIn, a także jesteśmy na Instagramie, panie i panowie, także wszędzie tam możecie oglądać nas. Dobra, strzelę. Mhm. Incepcja jest na tyle znana nawet w Polsce, że sądzę, że Incepcja będzie jednym z tych filmów. A drugim będzie Duna, część pierwsza, nowa. No i dobrze powiedziałeś Incepcja jako pierwsza, bo jak najbardziej. Incepcja pierwsza, jak najbardziej. Jest to dobry film, a drugim filmem jest Duna, część druga. Część druga. Co jest? Ale powiedział, pierwsza Duna, Powiedziałeś ta pierwsze, nowa. powiedziałeś Ja, pierwsze, tak, powiedziałem. zgadza się, więc jak najbardziej Lincolnie To dostajesz znaczy ta 2 nowa punkty. powiedział, także... No, znaczy 2 powiedziałem, punkciki. dlatego powiedziałem Duna, część pierwsza, a nie... Elegancko. Gdyby było rozdział, bo O, pamiętajmy, że jest oryginał, prawda? Tomasz Jabłoński daje radę, bo tutaj będzie Incepcja jest napisane i Duna 2, także to Tomasz Jabłoński 100% trawności, super. Lincoln, dobra. Albo szybkie palce, albo szybkie Albo palce szybkie w pisaniu. palce. Dobry internet. Lincoln, Dobra, kto, kogo, co, gdzie, jak. Chcę pomóc Galerianowi, więc Lincolny dla Galeriana. Lincolny dla Galeriana, dobrze. Zobaczymy, czy to będzie pomoc. Nie. Może być łatwe, a może być trudne, zobaczymy. A, będzie galernik wiedział. Galernik będzie, panie i panowie, wiedział stąd, że on jest po raz 4 i on akurat był obecny. Co zrobił Lincoln, aby uczcić zbiórkę? Zanim odpowiesz, ja tutaj tylko powiem widzom, o co chodzi. Drodzy panie i panowie, pewnego roku Lincoln stwierdził, że kiedy uzbieramy odpowiedni pułap pieniędzy, to on zrobi. I co on zrobił, drogi Rafale? Czy pamiętasz, co zrobił Lincoln na żywo? To pamiętam, bo nazwy, znaczy imienia psa nie pamiętałem. Zgolił brodę na 0.
Lincoln, panie i panowie, zgolił się na 0, na żywo, po prostu golił się i wyglądał jak ten sam Lincoln, tylko o 38,5 roku młodszy. Dokładnie. Zgadza się. Tak Za to rok było. ogolę się na łyso na live. Ja i tak planuję niedługo znowu iść na łyso, więc następnym razem uhoduję włosy do następnego live'a i jeżeli uzbieramy, nie wiem, jakieś 1500 zł, 2000, to wezmę maszynkę i na live na 0 web. Dobrze, no to Zapisuję. wracamy. Ale to za rok, ale to za rok, ale to za rok. Polecam. Dobra, galernik, kogo wyznaczasz? Nie no, sorry bardzo, dotrzymuję słowa. Moja broda była tego przykładem. I żałowałem, bo krew się polała. My się cieszyliśmy za to. Galernik, Wiem. Mi na tym zależało. co tam, kto Dobrze. tam? To chyba Marcin teraz był jakoś w kolejności mniej więcej, już może by było sprawiedliwie. Mhm. Mhm. Wszystkie jeszcze kategorie były, co nie? Wszystkie kategorie są jeszcze, tak. Ojej, to momencik. On też chce zaśpiewać coś, czuję, że on będzie śpiewał. Co on będzie śpiewał? Aha. To już mnie jest ja właśnie ostatnie- chciałem, Zaśpiewania, ja, nie? ja chciałem dać właśnie coś do śpiewania dla Marcina i coś. A to możesz mu jeszcze też potem może, dać. jeszcze są 2 razy, jeszcze zostało raz w takim układzie. No, Ale tak, on będzie to znał, ale będzie się wstydził to zaśpiewać. słucham, O. Rafał, co ma śpiewać? No właśnie, Mogę to ci musi, napisać, być, Rafał, jeśli chcesz. to musi być jakiś upokarzający film. Jak zdążysz, jak przeczytam. Bo ja mam Nie. jakieś właśnie te Rotten Tomatoesowe z dzisiaj mam utwory. A gdzie mi Bożeż. napisałeś? Nie, to musi być coś, co on zna, nie? Więc... My heart will go on. No właśnie, coś, żebym znał, bo jak nie będę znał, to będzie słabo. To piszesz, bo ja mam na razie jedną propozycję. A ja mam coś napisać? No nie, on Ja coś napisałem. tutaj podpowiada. Dobra, Lincoln sorry. dorzuca. Nie, to ja jednak pójdę w Titanic, panie Okej. Marcinie. Dobra. A ja to- chciałem... Może Czekaj, być to na jest flecie, ostatnie jak śpiewanie, masz. czy nie? Czyli To jest ostatnie śpiewanie, czy nie? nie, jeszcze Nie, jest chyba jedno nie. śpiewanie. Chyba Martino, no to Okej. lecisz. My heart will go on, proszę bardzo, czas start. A mogę sobie tekst włączyć? No. Możesz sobie tekst włączyć, oczywiście, że tak, pełna Ja na flecie profesjonalka. zagram, czekaj. Nie włączaj co prawda podkładu muzycznego. No, nie, sam tekst. Dobra, gdzie tu jest Nie no, refren? refren tylko chyba. Tylko. No. Znaczy ja akceptuję Drugiej. nawet wersję z fleta, tą gorszą, nie? Dobra, Tą poczekajcie, krzywdzącą, jakbyś maj- chciał, to nie ma problemu. Panie i To panowie, nawet- póki Marcin tam wyszukuje, tylko Dobra, wrzucę wam jestem. na czacie tutaj link do zbiórki. Przypominam, że dzisiaj zbieramy pieniądze na chore dzieci, które na święta zostają niestety w szpitalach, bo są leczone, no więc taka jest sytuacja. Macie link do zbiórki, możecie go sobie spokojnie jak najbardziej kliknąć. Są to zbiórki, są to wpłaty bezprowizyjne, także śmiało jak najbardziej zapraszam. Dobra, chyba jestem gotowy. Let's Czas, go. start, jedziesz. Chyba to jest refren. Dobra, uwaga. Podpowiem ci, refren zaczyna się od You're here. No właśnie odtąd chciałem zacząć, czyli tak. Dobrze. You're here in my heart and my heart will go on and on and on. You're here, there's nothing I fear because my heart will go on and on and on. Oczywiście nie brzmię jak Celine, ale zrobiłem co mogłem. Brawo! Oj, ja cię po Chcesz prostu... wiedzieć, jaką ja propozycję chciałem ci dać? Kurczę, boję się. Nie, Nie, bo nie, możesz jeszcze dać za chwilę ewentualnie. no właśnie za chwilę. No właśnie Nie, nie, zatrzymaj nie. lepiej. Ja powiem w ten sposób. Jeszcze Galerian chyba. Nie, wszyscy. Ja nie śpiewałem. Zostawcie to dla mnie. Nie. To Dobra, było z dedykacją Marcino, tutaj, dla No, Kiełby, bo on teraz słów ty na wyznaczysz a powiem. nie Titanica to... kogo? Ja, tak? Tak, To No. Patryka Wege dla Lincolna niech będzie. Lincoln, Let's czyli go. Patryk Wega. To jest przedostatni Patryk, panie i panowie. O. A jak widzę, mówię, pytania są tendencyjne, Lincoln, i akurat znowu na ciebie trafiło. Dlaczego by nie? Najlepiej oceniany film na IMDb. Orzesz, kurde. Ogólnie nie tylko i wyłącznie tam sci-fi czy coś, ogólnie z Wiem. Scott jak To coś? jest- Podpowiem ci, że ocena tego filmu to jest 9,3. Scott, jakby ktoś powiedział, kto to był? Ja? Kto powiedział? Dobra, Rafał, okej. Smoleńsk. Pewnie ma I włączone teraz IMDb. zastanawiam się, czy Scott to była podpowiedź, czy nie. Nie. Najlepiej Nie. oceniony film na IMDb. Tego jest od groma. Skazani na Shawshank? Strzał? Ktoś chce przejąć? Ale dobry strzał. Dobry strzał, jak najbardziej. No, Skazani samo na chciałem. Shawshank Franka Darabonda. Galerian, nie? 9,3. Tak, ja to samo chciałem powiedzieć, no. Bardzo ładnie. No. Lincoln jest super, już ci dodaje punkt. No jeszcze chwileczkę będziesz na plusie, stary, no także elegancko. Jeszcze trochę. Comeback Izrael. No dobra, Ja Lincoln. zaraz No, to teraz ty wyznaczasz, zaraz będziemy pewnie znowu rozdawać jakieś nagrody, panie i panowie, więc wpłacajcie Wiesz, o, ty, pieniądzurki. bo Wpłacajcie Lincoln- pieniądzurki. Poszedł. On wziął i się zawinął.
Musisz ty, Marcin, wyznaczyć. No dobra, to wyznaczam. Jestem z powrotem. No to dawaj Lincoln. Kogo, dla kogo, co, gdzie, jak i kiedy. No. Lincolna dla Potwornickiej. Lincolna dla Potwornickiej. Ale mina. A, tutaj jest chyba nawet podpowiedź z tego, co wiem, ale zobaczymy, jak Potwornicka z tego, że tak powiem, wybrnie. Potwornicka. Z jakiego miasta jest Lincoln? No. I słuchaj, jest podpowiedź. Tutaj mówię. Dobra, poproszę o podpowiedź. Na tym zdjęciu jest? Czy? Jest to miasto w Polsce. Z tamtego miasta pochodzi mistrz Polski w piłce nożnej. Jako klub. Tak, mistrz Polski z piłki nożnej jako klub. W sensie aktualny, tak? Aktualny, tak. No to będzie Białystok. Białystok. Lincoln, nie zgadza się? Dobrze, dokładnie. Dokładnie tak, zgadza się. Niedługo, mistrzem Polski. jak tak dalej pójdzie, to niedługo cmentarz. Ale też Dobrze, tam. więc Ale tak. wykończyliśmy już Lincolna, panie i panowie. Kategoria Lincoln jest już skończona. Jagiellonia wygrała ten puchar w końcu, nie? No. Udało się. Tak jest. Potwornicka. Kogo wyznaczasz jeszcze? Coś może zrobimy tutaj? Zaśpiewaj. Kto jeszcze nie śpiewał? Przyznacie. Dobra, Lincoln, no to odbijam piłeczkę. Dawaj chociażby, nie wiem, jedno zdanie. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat. Świat trudnych spraw. Dalej nie pamiętam niestety. Mogę tekst? Brawo! Dobrze, wystarczy, dobrze jest, elegancko. Wystarczy. Brawo, brawo. Ja się nie wstydzę śpiewać. Głos mam zjebany, ale fajny. Słuchajcie, już Pięknie wyszło. wam pokażę, jak Dokładnie. wygląda punktacja, panie i panowie. W tym momencie tak, Potwornicka jest 1, Halfisz 7, Galeria -1 i Lincoln 3. Brawo, Lincoln. Nie, czekajcie. Lincoln nie, sekundkę. Lincoln nie może mieć 3 punktów przecież. No właśnie, to by 12 zyskał. Bo miał -9, pamiętam. Ostatnio. Teraz ma 3. Bo mam -3. Tu jest kolesiostwo jakieś. -3 mi się źle zaznaczyło. Ja No, myślałem, że pod ladą coś poszło. To jest grane, dobra. Stówka na zbiórkę i ma 3, nie? Lincoln, dajesz kogo teraz? Pieniędzy nie mam niestety. Powiem w ten sposób. Są komiksy. Są komiksy. Są I nie ma horrory. mnie. Nie. Zaśpiewa już nie ma. Nie ma zaśpiewa, nie ma Lincolna. Lincoln się skończył, 2K24. Coś za dużo punktów jest. Potwornicka dla Marcina. Potwornicka dla Marcina, proszę cię bardzo. Zobaczymy. A, może być. No to może być ciekawie. Słuchaj, Marcin, dla ciebie. Liczbowe jakieś? Nie. Jak się nazywa kanał na YouTubie, który współtworzy Potwornicka? Przeglądałem Instagrama dzisiaj i widziałem tą nazwę. Ja też widziałem. Jak coś Lincoln zawsze jest Scott. O nie. Można wziąć Scotta zawsze. Wiesz, ja słyszałem minutę wcześniej coś i też zapomniałem, więc... O, Scott. Dobra, Lincoln Zobaczy pan, ma Marta. A ja no nie, dosłownie przed live'em przeglądałem sobie, ale nie pamiętam tej nazwy, a nie chcę się tutaj... Jest dwuczłonowa, jeżeli mogę podpowiedzieć. Mr. Beast. To Mrs. by było. Nie. Ale jest dobra odpowiedź na czacie. A, no dobra. To nie. A dość to znaczy spokojnie, widzę, to tam że masz- jest, ale nie chcę, no Dobra, bo już Lincoln. przeczytałem, no to już było Konglomerat wszystko. podcastowy. No. No faktycznie. Konglomerat podcastowy, bardzo Ja bym ładnie, tego nie był w oczywiście, stanie tak. zapamiętać, ale mimo wszystko, że widziałem, to nie. Ja wiedziałem, że będą pytania o nas, więc każdego z was przejrzałem po trochu, No, nie? a ja wiedziałem o konglomeracie, ale nie wiedziałem, że to ma być, że 2 człony i tak sobie myślę, kurna, co tam ma być dalej, nie? Dobra, No trudno. patrzymy, zaznaczamy elegancko. Dobra, mamy. Ile to punktów? O, pytanie? Za Za 8. 1, tak, za 1, czyli masz -2 Lincolnie teraz punkty. Kogo wyznaczasz? 1. Powoli do przodu. Powoli do przodu. Ja wyznaczam, tak? Tak. Znowu. Mhm. Dla Potwornickiej nie będzie Halfisz, bo ten Halfisz jakoś niedotykany jest. Halfisz. Halfisz w ogóle jeszcze nikt nie odpowiadał z Halfisza. Tam nie ma nic ciekawego. Proszę bardzo, Potwornicka dla ciebie pytanie, tylko i wyłącznie. Dobra. Udostępnić ciach, pach, prach. Jak nazywał się wcześniej kanał Marcina? Nie. On się teraz Oskar! nazywa Halfisz, a jak się nazywał wcześniej? Full fish.
Goldfish. Scott. Dobra, Scott od Lincolna. Oddaję. Też chcę Scotta, ale nie zdążyłem. No. Kurde. Ja też Jeszcze? chciałem. Kocham kino! Wow! Tak, kocham kino się nazywał wcześniej ten kanał. Z Zgadza się. Orbicką prowadziliśmy. No. Grażyna tam wskakiwała i czasami jeszcze nawet się pojawił Sobolewski, ale to bardzo rzadko. No. Dobra. W Lincoln. sumie tutaj Lance ma rację. Lincoln ma na każdego teczkę. To jestem drugi Wardęga. Brakuje mi tylko jakieś minus 100 kilo. Lincoln wszystkich przejeżdżał i każdego mateczkę. Teraz także uwaga, no zgadza się. Tylko Dobra, minus 100 kilo. Lincoln, kogo? Jeszcze jedno pytanie i będziemy rozlosowywać Zina i film. Dobra, dla Galeriana. Dobra. Yes. Niech będzie Patryk Wega. Patryk Wega, proszę bardzo, dla Czy to Galeriana. byłby ostatni z Patryka? Ostatni Patryk Wega, tak, jak Chyba najbardziej. trzeci, no. To czwarty jest już. akurat taki, który będzie dosyć trudny, mi się wydaje, ale to się okaże. I widzę, że jest pytanie dodatkowe przy tym. Rafale, jak nazywa się polski kanał na YouTubie z największą liczbą subów? I tutaj jest, jako pytanie dodatkowe będziesz mógł wymienić, ile mają subów i będziesz się mógł pomylić. Filmowy. 390 000. Aha, już. Filmowy czy nie? Czy ogółem? Ogółem, Czekaj, bo- ogółem na polskim YouTubie. Jak się nazywa kanał na polskim YouTubie z największą liczbą subów? Dobra, a to w nawiasie to zmyłka, czy co? W nawiasie to jest Lincoln Maskota, dobre? W nawiasie to jest dodatkowego pytania, będzie, żeby podać ile ma subów i będziesz się mógł pomylić o 390 000. A okej, dobra, no to Rezygiusz. Rezygiusz. Nie. O, kurczę, to ja drugiego Scotta biorę. Dobra, Lincoln? Freeze? Nie. Blołek. Blowek! Jeszcze nie spadł? Nie. Kurde. No właśnie. Nie. Bloom. Jaki Co Bloom? to jest? Blumhouse. Kanał o kryptowalutach, panie i panowie. Nie, to się nie liczy. Jednak się liczy. To pewnie Rezygiusz jest drugi, co? Na piątek, panie i panowie, na piątek miał 8 390 000 subów. Wow, Jezu. to jest wynik. A z tydzień temu widziałem informację, że najwięcej to jest 5 milionów właśnie. No, Blołek miał nie, tam 5 jest przecinek- kilka- Ale tam Rezygiusz też kanałów. miał, chyba już był pierwszy i miał 5 Tam jest coś. kilka kanałów, także już I tutaj myślałem wpływamy. właśnie, że Freeze bardziej od czasów tych wszystkich dram poleciał do góry. Właśnie Nie. w dół. Nie, bo on na solowym dobra. to ma dużo mniej, nie? 3 coś ma chyba. Okej, dobra. Kto odpowiadał na pytanie główne? Ja odpowiadałem. Rafał, masz -2 w takim układzie. Dobra, panie i panowie. Tutaj Jesus wywalę to. Christ. I w takim układzie Vega nam się również skończył. Zapewne I Bogu dzięki. płaczecie z tego powodu, panie i panowie. Bardzo. Dobra, teraz rozlosujemy Zina i film, panie i panowie. To ja tylko dodam, że Zina mogę wysłać jedynie na terenie Polski, więc bym osobie, która zostanie wylosowana, prosiła o podanie kodu do paczkomatu, najlepiej do Marcina. To tyle. Możemy Do mnie w sensie? losować. Do mnie? Tak, i przekażesz mi po prostu. No spoko. Dobra, nie ma problemu, panie i panowie. Słuchajcie, już tutaj odświeżamy, czy jakieś wpłaty jeszcze są. Nie, widzę, że nie ma żadnych wpłat, także Lincoln, przygotuj maszynę losującą. Przygotuj maszynę losującą i odpalamy. Będziemy śmigać, będziemy szaleć. Poszło. Poszło, dobra, w porządeczku. Losujemy, panie i panowie, Zina. Zin pójdzie do, włączaj czas, start. Zin śmignie do. Syreny warszawskiej. Syrena, proszę bardzo, syrena. Syreno, w takim razie proszę Cię o podanie danych do paczkomatu, numer telefonu, e-maila na maila Marcina i Dokładnie. Zin, idę do Ciebie. Odezwij się do mnie, marcinowerecenzje@gmail.com. I teraz, Lincolnie, drogi Sztymuj, jeszcze rozlosujemy od razu kolejny film, bo rzeczywiście trzeba troszeczkę, a ponieważ mam trochę bajek, że tak powiem, no to rozlosujemy, a Smurfy, zaginiona wioska, ciach, niech leci. Losujemy teraz do kogo pieniądze? Penny, proszę bardzo. Penny, Smurfy. Penny, odezwij się do mnie również, Marcinowe recenzje małpa gmail.com. Dobra, lecimy dalej. A tutaj widzę, że mam informację od Halfisza, no ale rzeczywiście dane były takie, że jednak to jest polski. Sprawdzałem w 2 źródłach, także bardzo mi przykro. I jedna ważna sprawa, na maile wasze z informacjami adresowymi czekam do końca roku. Jeżeli nie wyślecie do końca roku, to będzie lipa, po prostu krótko mówiąc, nie dostaniecie nic, nie będzie niczego, będzie Kononowicz. Dobra, kto wyznaczał ostatni? Kto ostatnio odpowiadał dobrze?
Ja. Ja źle. Dobra, Lincoln. Kto, co, gdzie, jak i kiedy. O. Dodajmy dla Potwornickiej komiksy. Zobaczymy wiedzę z komiksów. O, proszę bardzo. Ej, właśnie- Potwornicka komiksy. Wiedziałem, co mi dać. O, może być. Pewnie, że tak. To akurat bardzo, bardzo łatwe. Jeżeli lubisz DC, to bardzo łatwe. Zobaczymy. DC. Clayface. To jest taka postać, zły człowiek z Batmana. Dostał swój własny film. Kto zagra tę postać, droga Potwornicka? Jeżeli chcesz, tutaj mam jakąś podpowiedź z tego, co pamiętam. Bardzo proszę o podpowiedź. Dobrze. Film będzie utrzymany w klimacie horroru, horror tragedia. Budżet to 40 milionów. Akcja będzie się odbywać w DCEU. Postać nie będzie przedstawiona do końca jako złoczyńca, a reżyseruje Mike Flanagan. Jak się nazywa aktor, który będzie udzielał głosu tejże postaci? Obawiam się, że nie wiem. Niestety. To jest informacja dopiero sprzed 2 dni, masz prawo nie wiedzieć. Ktoś bierze, ktoś się zgłasza? Nawet jakby Scorsese. sprzed miesiąca było, to No, Ja słucham, biorę. bym nie wiedział. słucham cię. Będzie to, kurczę, żebym teraz dobrze powiedział, Basil Carlo, czyli oryginalny głos Clayface'a tam sprzed lat. Alan Tudyk. Wait, what? Alan No. Tudyk. To mówisz o... Aha, okej, myślałem, że chodzi ci o głos, kto ci podkładał głos. No dobra. A o co chodziło? No myślałem, że powiedziałeś, kto będzie użyczał głosu. Nie, tak, kto a- zagra rolę, czy co? To zagra rolę. Okej, no to ja jestem No. głuchy. Okej. Dobra, już zmieniamy tutaj. No ale- Basil to Clayface, tak. Tak, Basil to Clayface, jak najbardziej. Tobie chodziło, tak jak się nazywał, no. Motyw jest taki, że akurat Mike Flanagan jest wielkim fanem tejże postaci z Batman The Animated Series, no i akurat stwierdził, że będzie super. Dobrze, O źle Boże, z usłyszałem. Batman The Animated Series to Clayface jest strasznie tragiczną postacią. Tak, Jeżeli tak. oni to odwzorowują, to będzie kurde wyciskacz łez, a nie horror. No ma być horror tragedia, więc zobaczymy. Dobra, Lincoln, Jezu. zaznaczyłeś, ale się nie Będziesz udało, płakał dalej ze lecimy. strachu. Kogo malujemy? Filmy świąteczne dla Marcina. Proszę bardzo, Jej. Marcinie, no i elegancko w końcu. To mi się udało za pierwszym razem, teraz też musi. Znowu Kevin. Znowu no nie, Na jakim kanale leci? szklana pułapka będzie. Nie. Wymień 2 horrory w klimacie świątecznym. Okej, czyli nie wiem, czy Terrifiera można zaliczyć trzeciego. No bo Można też zaliczyć. W sumie Ja bym trzeci. zaliczył. Tak, No. tutaj ekspertami jest Galeria i Marta, także jak najbardziej. Mhm. I drugi horror świąteczny. Kurczę, jak on się nazywał? Pamiętajcie, można zawsze Scotta, bo jak nie powie, to... Ja już tak, powiedziałem Scott. Scott może Ja być. powiedziałem Wszyscy Scotta chcą na Scotta. początku. czekajcie. Powiedziałem to na początku. To jest w miarę nowy film o takim gościu, co jednego zabił szpikulcem z lodu zrobionym. Cicha noc? Nie. Dobra, nie wiem. Cicha noc. Czy uznamy odpowiedź Cicha Noc, Galerian? Znaczy, no może być, bo mu chodziło o coś innego, no ale ten. Poczekaj, też chyba był ale to Mikołaj, nie jest bo mówisz o pełna tym nazwa. starym teraz? Ale mówisz o tym starym teraz, bo zależy która. Tych cichych nocy to. No to taki w miarę Ja właśnie nowy. mam angielski tytuł. Bo ja mam w głowie klasyki cichej nocy, a jeżeli chodzi ci Ja o ten właśnie- nowy. Ten z A nie, to 70... faktycznie, bo w Szpikulec też był w Święcie Dziękczynienia, ale to ty chyba mówisz o tym. Nie, Święto Dziękczynienia nie. W jakim instynkcie. To ty mówisz o czym innym jeszcze, ale to wiem, o którym to faktycznie nie jest pełny wtedy. A jaki nie- to jest a nie co ten oryginalny Sliver, tytuł? Marta? Jeszcze raz, przepraszam. A nie, że w tym filmie Sliver był szpikulec do lodu? Nie chodzi mi o szpikulec do lodu, tylko Dobra. takim... Dobra, pytamy ekspertów. Galeria, Marta, lodu uznajemy zrobiony. odpowiedź Cicha Noc? Czy to jest Jak niepełna? powiedział o co mu chodzi, to wtedy ciężko, ale nie, no generalnie Ja ja bym w ogóle nie podpiął. kojarzę, o jakim filmie mówi Marcin, przyznam szczerze, więc O, ciężko. Ja wiem, Znasz- ale znasz angielską nazwę? Ja nie pamiętam, nie. No właśnie nie. No Ale właśnie, zaraz bo sobie to- przypomnę. Ciężko. Dobra, to słuchajcie eksperci. No to był tak, że to był horror, w którym gość był, ten zabójca, nie wiem, tu spoilery trochę pójdą. ale ja wiem, ale o który ci chodzi. Tylko Był albo takim cichą noc duchem bym na uznał, jakbyś powiedział, że klasyk, nie? na kampusie takim i oczywiście zabijał na kampusie wszystkich ludzi. No i okazało się, że to był dziekan uczelni. Wypadło mi z głowy teraz dokładnie ten tytuł. O. Chyba nie wiem. Wszyscy Ale to wiedzą właśnie- o co chodzi, Była ale Cicha Noc? Czekaj.
No właśnie. Ja To też nie była ta podróba Krzyku z Netflixa? Może... A to było w kinie, czy to było na Netflixie właśnie? Czy nie pamiętasz? To było normalnie w kinie, dystrybucja, pełna dystrybucja. A, już wiem, o co chodzi. Znaczy się, chyba wiem. Silent? Nie. Violent Night. Poczekaj, I no to tam grał sprawdzę. taki aktor, który często gra w horrorach. Nie Violent Night, czyli ten Nie, Dzika bo Noc Violent z Night Harborem. Nie. Nóż Nie o w nocnej tego mi ciszy. chodzi. No Aktora. właśnie, coś tam z nożem, coś tam jakiś nóż był na plakacie. Nóż w nocnej tytule ciszy i też. tam grał ten chłopak O. z tego, z Jeepers Creepers. Tak, Justin Tak, Long. o to mi chodziło. A to nie Sorry, był jakiś no, burmistrz? Ja myślałem, że burmistrz, ale Tak, on może był tak. burmistrzem, tak, to w Aha, jednej, no bo tam to jest wydawało mi się, rzeczywistość że alternatywna. dziekanem był. Dobra, ale czy Okej. uznajemy Nóż w nocnej ciszy jako O. cicha noc? To ci... Znaczy, Niech będzie. nóż tak, no. Dobra, no to dobra, skoro tak, to jak najbardziej, no to uznajemy, no to Czyli nie ma co, problemu. powiedziałem coś innego, myślałem o czymś innym, ale Tak. się nie udało. Udało, A dobra, jakbyś został przy klasyku, też byśmy uznali. też byśmy uznali. Dobra, Bo tam lecimy. klasyk jest chyba z 70 chyba któregoś, nie? Już nie pamiętam Wystarczyło, dokładnie, ale że on tam kilka przetłumaczysz sobie części ma. Cicha Noc na angielski i od razu idzie druga część. Silent Night, Deadly Night. No. No. Tak. Dobra. też. Marcino, Tak. odpowiedziałeś dobrze, kogo wyznaczasz, kogo każesz teraz? Nocnej ciszy, Dobrze, Jezu. kto dawno nie odpowiadał? Przyznajcie sumie się. ja. Dobra, W sumie ja. to niech Lincoln zaśpiewa. Nie, było śpiewanie. Już śpiewanie było. Śpiewanie No już to, nie no to Lincoln niech odpowie niech Wszystko będzie byle nie Patryk Scorsese. Vega, tak? Vega się Vega nie skończył. ma. Vega nie, Vega no, nie ma. no to niech będą filmy świąteczne. Proszę bardzo, O. filmy świąteczne dla Lincolna. Okej. Możesz wiedzieć, Lincoln, ja akurat nie gustuję, ale możesz wiedzieć. Jaki tytuł nosi cykl polskich filmów świątecznych? Bardzo znany teraz chyba... Jest ich i to ogroma. Scott Jest ich od groma. ale chodzi Masz- o to, że cykl, tam masz kilka filmów w tym cyklu, one mają taki sam tytuł. Masz Wszyscy listy Scott- do M. No i już, no i wystarczy. O to chodziło wszystkim. Jak najbardziej. Masz listy do M, masz... I nic dalej. Nie, to... Tyle. I tyle. No to Nie, wymień był jeszcze jeszcze. drugi. Był to jeszcze wymień. drugi właśnie. No dawaj. Właśnie- Dawaj. Miałem go w głowie i zapomniałem. Bo nie ma. Mówiłeś, że dużo. No i co? Miałem w głowie, zapomniałem Widać zaraz nadgorliwość. Listy do M, listy do M2, listy do M3. No, listy do M4. To faktycznie dużo. 6. A jak tam widzowie wiedzą coś? I tak, tutaj widzę, że Syrena jak najbardziej. Tam na pewno grał Karolak, pisze ciekawy gier Łukasz. Karolak gra we wszystkim, naprawdę we wszystkim gra Karolak. Zgadza się. Zobaczcie, tutaj piszecie na Instagramie. Jaka jest ulubiona część oprócz jedynki? Zapytaj Galeriana, czy obejrzał wszystkie części Laleczki Czaki. To może zapytamy później. Bo teraz, panie, panowie, Lincoln wyznacza. Lincolnie, kogo? Kogo, bo odpowiedziałeś dobrze. Kogo i na co? Dajmy Galeriana. Galeriana, komu? Bo dawno go nie było. Ja chcę właśnie Galeriana i ja mu pytanie z... Nic z mojego komiksu. kanału. No nie, co wy z tymi komiksami? Z komiksami. Proszę bardzo, Galerian dostaje komiks. Komiksy Przedostatni to na komiks. zdjęciu widziałem. No, możesz wiedzieć, zobaczymy. Pytanie dla Rafała. Dzisiaj udostępnij, proszę bardzo. Oczywiście mowa o filmie komiksowym. Podaj tytuł filmu, który w 2024 roku zarobił najwięcej pieniędzy w kinie. Scott. I tutaj widzę, że jest podpowiedź jakaś, już tutaj patrzę. Nie, jest drugie pytanie, pytanie dodatkowe. Jeżeli odpowiesz dobrze, to będzie pytanie dodatkowe. Kto miał Zgadnie. pierwszego Scotta? Kto miał pierwszego Scotta? Nie Bo wiem. sam chyba 2 razy. Ja mówiłam, ale nie wiem, czy pierwsza. Była Dobra, jakaś kto był duża później? premiera, nawet nie Ja jedna. też mówiłem, ale Chyba no nie wszyscy wiem. mówili, ale nie wiem kto pierwszy. To Dobra. czat niech zdecyduje. Trzeba dodać znać, kto ewentualnie odpowiada pierwszy, Marcin czy Marta. No a Rafał. Czyli Jak to komiksowy wygląda z tego roku, tak? Co był najwięcej Tak, kaski film zarobił? komiksowy z tego roku, który zarobił najwięcej pieniądzurów. Ja nie W sumie pamiętam, też co dorzucę było. swojego Scotta jako ostatni. Dosłownie to ja morbilion stawiam, dolarów. Na Deadpoola w takim razie z Wolverinkiem. Dajesz na Deadpoola, tak? No, nie mam wyboru. I bardzo dobrze dajesz, zgadza Bardzo się. dobrze. Słuchaj, pytanie dodatkowe jest. Ile zarobił? Ile zarobił i możesz pomylić się o 170 milionów dolarów. Tutaj nie tracisz punktu, także spokojnie. Czyli dane są na piątek, tak? Dobra, no to Dane już są tam- na piątek. No, ale on już chyba nie on kręci. No. Już na Disneyu już jest. Dobrze, no to ja bym powiedział, że 1,2 mld. Idealnie. 1,370 milionów. Pomyliłeś się o 170, zgadza się. O, ale fart. O, Także dwa punkciory lądują na twoim koncie. ale I strzał wiem, to był totalny. z czym mi się powaliło. Ja myślałem, że to właśnie Miłość ma więcej filmów niż jeden.
to mi się powaliło mea culpa. Miłość? Jaka miłość? Właśnie To miłość? właśnie miłość, Miłość to właśnie Zakopana. miłość, tak. Dobra, to miłość nie, w chyba Zakopanem, pewnie, że tak. Rafale, skoro w Zakopanem, no to wybierz teraz kogo zakopiemy i z jaką kategorią. Zakopiemy sobie. No idź. To panią Potwornicką zakopiemy. Dobra. Ale jaką żeby nie kategorią? było znowu tak trudno. Czekaj, które odpadły? Vega, Zaśpiewaj i... Jest, Jeszcze coś są odpadło. filmy świąteczne i Lincoln odpadł też. O, Lincoln też odpadł. Kategoria. Lincoln się dobrze. skończył. No. A to świąteczny teraz coś łatwiejszego świąteczne. Chociaż zależy co tam napisałeś, ale to... No właśnie, to będzie takie Starego. łatwe, zobaczmy. Nie, to nie będzie łatwe. Kto odpowiada, O, bo musiałem wziąć słuchawki. Potwornicka odpowiada. Też widzę, że jest pytanie dodatkowe, proszę bardzo. Słuchaj, Dobra. podaj tytuł oczywiście filmu świątecznego, który zarobił na całym świecie najwięcej pieniądzurów. Jak widzisz, Scott, pytanie To od Lincolna, pytanie dodatkowe będzie o kwotę i będzie się można pomylić o 39 milionów dolarów. No. ja pierdzielę, mam w głowie dwa typy, ale spróbujmy Love Actually. Film świąteczny, który zarobił najwięcej na świecie, tak? No tam jest. Dobra. Nie. Spróbujmy. Proszę? No, trudno, dobra. nie trafiłam. To mówił Scotta, Lincoln, tak? Mhm. Jaki film? I w sumie chciałem strzelić Kevina. Bo to jest film świąteczny i tu, i tu. Tak, A no ale którego? Kevin to też nie jest ta odpowiedź. Ktoś chce jeszcze Scotta spróbować? Czy nikt raczej? Dobra, chodziło o Grincha. A Grinch świetnie będzie. Ten z Jezu. 2018 O, roku, tam A, Benedict tego Cumberbatch muszę- podkładał muszę- głos, a film zarobił 539 milionów dolarów. W życiu bym nie zgadła. A też bym Kevina strzelał, to ile Kevin ma? Muszę Kevin- aż zobaczyć. Kevin chyba 380 czy jakoś tak, także dosyć. Jeszcze dosyć z Polsatu się nie dorobił? Kurde, co to ma Jeszcze się być? nie zarobił, bo to wiesz, to nie te To tantiemy. nie pyta o horrory. Dobra, słuchajcie, filmy świąteczne Oj, właśnie się wypłukały, tutaj dodam i odejmę. Potwornicka -1. Tak, Ups. tak. I Lincoln też Przepraszam. -1 punkt. I to- Dobra. Tendencja spadkowa musi być. Dobra, Rafał, dalej wyznaczaj. Dobrze. To chyba bo- Marcin teraz chce coś. Marcin, co Marcin chce? Marcin chce na pewno horrory, bo musi to dostać w końcu. Horrory, proszę bardzo, pewnie, że tak. Już Marcin, miałem musi być horrory. No Już wiem, miałem ale horror, ja właśnie bonusowo. chciałem. Dobrze, Proszę Ale bardzo. miał Marcin, łatwy, bo miał świąteczny. Marcin, dla ciebie. okej. Ile razy w filmach fabularnych Robert Englund wcielił się w rolę Freddy'ego Krugera? O kurczę. W filmach fabularnych. Tak. O, Scott! A powoli przygotowuję się. O nie, dobra. To strzelę tak. Mam Scotta od Lincolna, okej. Ile w ogóle było tych filmów? No, ile Ja ich było? też spróbuję No Scotta. właśnie, to jest pytanie, Dobra. to jest pytanie. No. Dobra, jest A mogę się pomylić o kilka, bo ich było naprawdę dużo. Nie było ich aż tak Nie, dużo. dobrze, no to 11. No, chyba mniej. To nie jest poprawna odpowiedź, Lincoln? 6. To nie jest poprawna odpowiedź, Marta? O, Moja odpowiedź już padła, więc rezygnuję z odpowiedzi. nie, Za masz późno, szansę, strzelaj, za późno, strzelaj. Będzie Strzelaj. punkt, strzelaj. Ale nie, bo moja już odpowiedź padła, także już wiem, że jest nieprawidłowa. Strzelaj. No to strzelaj coś innego. Strzelaj. Strzelaj coś innego. Jest Podaję- mniej niż 11, masz informację. Ja Wykorzystaj informację. pierdzielę. Mniej niż 11, więcej niż 6. 10? Albo- Nie. To ja też skotuję, jak już wszyscy dajesz, to Rafał. wszyscy. No to ja powiem między 6 a 11. Dobrze, no to 8, no niech będzie. 8, oczywiście, że tak. 7 Ale ja nie filmów, pamiętam, ja strzelam akurat. 7 filmów z nurtu głównego, plus jeszcze Freddy kontra Jason, 8. Okej. Mm. Czyli 8. Ale Jeszcze- myślałem, że ich jest ze 14. Nie, aż tyle nie jest- ma jest właśnie, nie. Krugerów 7, nie. potem zrobili To nową nie jest wersję, ale Jason, to też gdzie nie Jason X zażarło, wychodzi, no. kurde. To tych Władców Lalek było tyle jeszcze więcej, to Marcin by się ucieszył. jakby. Dajże mi spokój, człowieku, z władcami lalek. Kręcą 15. część. A weź daj Jesus. spokój. Może jeszcze? A teraz Jeszcze omawiam w ogóle kręcą, cykl kultowy horror, teraz omawiam Dzieci Kukurydzy, a tego jest 11. No to byś zgadł, widzisz? No, Będzie jakieś bluzgane? Będzie bluzgane, bo jeszcze obejrzałem 2 filmy, jeszcze nie było żadnego, który by go oceniłbym pozytywnie, także spokojnie. Tak jak Sony Spider Universe. Przy 11 częściach, żeby nie bluzgać, to by się musieli naprawdę postarać. No. Dobra, to Rafał, odpowiedziałeś dobrze, to co teraz? Czekaj, chyba Lincoln teraz w kolejności Jo. powinien być. Lincoln. Dobra, co dasz Lincolnowi? Mi się Jest tak galeria wydaje. horroru, Halfish, horrory, komiksy, potwornicka, sci-fi i Scorsese. Daj mi się odbić. Nie pamiętam ile punktów ma kto, ale dobrze, Już to ci mu pokażę, damy... już ci pokażę.
Czy ma pomagać, problemu. czy przeszkadzać, to muszę zdecydować. Proszę Mi bardzo. przeszkadzać, to jak kopać Potwornica leżącego. -2, Halfish No 4, dobra. Galeria 1, Lincoln -2. O nie! Naprawdę? Tak. Faktycznie tyle minusów się zrobiło. Dobrze. Czekaj. Ja zawsze byłem na minusie. Którą ty kategorię byś mógł chcieć? Już zapomniałem teraz, które zostały. Lincoln, Jest ja galeria Wszystko horroru, po Halfish, prostu, Lincoln nie horror, wszystko. komiksy, potwornicka, sci-fi, Scorsese. A ja tylko panie i panowie przypomnę, Wszystko że dzisiaj poza zbieramy Scorsese. pieniądzury na dzieciaczki. Także jak najbardziej wpłacajcie, link jest na czacie, możecie śmigać, wpłacać. Będę wdzięczny za każdą dyszkę, za każde 5 zł. A to daj mu tego sci-fi, bo ja nie wiem, czy tu ktoś jest ekspertem w sci-fi. Sci-fi, dobrze, Więc dajemy. Ja Tego nawet Lincolna. ekspertem nie jestem, ja jestem tylko nerdem. Ale od tego. powiedzmy, że najbliżej, nie? Więc No. chyba tak mi się wydaje Lincoln. przynajmniej. Lincoln dla ciebie, proszę bardzo. No, to równie dobrze można było pewnie podpiąć jako pod horror, ale to zawsze tak sci-fi jest, a przynajmniej bardzo często. Lincoln, pytanie dla ciebie. Co to za film? Taka jest fabuła. Samotny wędrowiec odkrywa, że światem rządzą istoty przypominające trupy, które można rozpoznać za pomocą specjalnych okularów. Szlak, zapomniałem tytułu, Tutaj ale sekundkę i tutaj widzę, że mogę jest, powiedzieć rolę jest główną, bo pamiętam. dodatkowe pytanie, no. Chyba film po polsku nazywał się To Oni, a główną rolę grał tam Roddy Piper, wrestler. Powiedzmy, dobra, uznam tobie jak najbardziej. Tytuł polski jest Oni żyją. Oni They żyją, live. they live. Dobra, i I pytanie główną rolę dodatkowe dla grał ciebie, Roddy Lincolnie. Piper. Dodatkowy punkt możesz dostać. Kto wyreżyserował ten film? O Boże, nie powiem, bo nie wiem. Kot? Scott jest, o dobra, Scott jest. Tu już Lincoln ma 1 punkt na pewno. No, czy wiesz, Dawaj, czy nie wiesz, Pat- Lincolnie Patryka drogi? Wegę, dawaj. Mówił już, że Co nie masz wie. do stracenia. Nie wiesz, no dobra, Ja Marto, nie wiem, ja nie kłamcie. wiem. John Carpenter. Oczywiście, że John Carpenter, reżyser m.in. filmu Halloween. Także jest, dobrze. Spoko, tak Ja jest. elegancko. Ja widziałem odpowiedź po prostu na czacie już i po prostu postanowiłem oddać, bo ja nie Aha, chcę dobra. pisać czatu. No dobra, ale była twoja poprawna odpowiedź, Lincolnie. Marty była dodatkowa, więc Lincolnie przyjmujesz pytanie. Co, komu i dlaczego teraz wrzucamy? Pozwólmy Marcie się odbić. Dobra, jakie O, pytania? dziękuję. Już tutaj pokazuję, co jest, a zrobimy to troszeczkę inaczej. Ile z horrorów zostało? Z horrorów zostało... Chowaj, jedno- chowaj, chowaj, jedno chowaj, pytanie. chowaj, chowaj, Dobrze. chowaj! Dobrze, Chowaj. dobrze jest. Specjalnie są ustawione ikony takie same wszędzie, spokojnie. Nie ma problemu. Spokojnie, ja jestem na telefonie, więc wielu rzeczy nie widzę, bo mam po prostu maleńkie. Dobrze. Galeria horroru, Halfish horrory, komiks, potwornicka, sci-fi, Scorsese. Te zostały kategorie. Horrory jeszcze zostały, czy nie? Został jeszcze Tak, jeden horror. z jeden, No to horror dla niej nie będzie. Horror dla potwornicy. Dobra, teraz ci okażę, ile wiem. Ha. Marcin podchwytliwe daje. A nie, to jest łatwe. To jest łatwe. Tak jak mówisz, to jest trudne wtedy właśnie. Tak? Ja już cię znam. To Na zawsze na podstawie odwrót. prawdziwych wydarzeń, którego małżeństwa powstały filmy z cyklu Obecność. Scott. Warrenowie! Warrenowie, pewnie, że tak, jak najbardziej Na wszelki Warrenowie. wypadek. Mówię, że jest proste. Na wszelki wypadek ten Scott musiał polecieć. No. Musiał polecieć. Wiadomo. W ten sposób wykończyliście, panie i panowie, horrory, a potwornicka wychodzi dokładnie na 0. Na 0, nie na minus 0. Minus 0. Słuchajcie, tutaj coś muszę Minus jeszcze zero, tak. sprawdzić. Jezu, No, dopiero zauważyłem, jaki czerwony jestem. Ja pierdzielę, temperatura wraca. Dobra. To te emocje, słuchaj. To te No, emocje, pewnie, tak. że tak. Słuchajcie, wpłacajcie, panie i panowie, wpłacajcie, bo dzieciaczki same sobie prezentów nie kupią, także i dawajcie. Brawo Marta, pewnie, że brawo Marta. Nie ma co, panie i panowie. Już wam tylko, panie i panowie, tutaj mówię, pokazuję, wrzucam, gdzie to jest, tutaj. Zbieramy dzisiaj na dzieciaczki, zbieramy z Sie Pomaga. W tym momencie jest 430 zł. Największa wpłata to jest Kiełba. Pomagamy dzieciakom, pewnie, że tak. Także Kiełba, jak na razie poza tym, co możesz wygrać, dostajesz ode mnie książkę Michała Hudolińskiego o Batmanie, 2 książki Eweliny Kasiuby i film. Także jak najbardziej szalejcie. Słuchajcie, 100 najwyższa wpłata, możecie więcej dawać. Dobra, a my lecimy. Kto teraz odpowiedziała dobrze, potwornicka, więc co, droga Marto, co wyznaczamy, kogo, komu i tak dalej. Już ci pokazuję, jakie Dobra, no to spróbujmy, bo ciekawa jestem, jakie jest to ostatnie pytanie o mnie i Lincoln mnie prześledził, Rafał już miał pytanie o mnie, no to sprawdźmy Marcina. Ja też Dobra. już miałem. Aha. A, tak, też miałeś. Ale Dobra, jeszcze jeden dobra. Marcin. Ale jeżeli Dobra. kogoś, to jest Marcina.
Dobra, to dla Marcina, tak? Wyrównujemy poziom. Dawaj. Proszę bardzo, Marto, dla ciebie pytanie odnośnie Marty. Jak się nazywa podcast, który współprowadzi Marta wraz z Bogusią? Konglomerat. Marto, czy to Scott? jest dobra odpowiedź? No, Scott? dobra, Lincoln, próbuj. Rozmówione? Coś w ten design? Tak, uznaję, bo poprawne odpowiedzi mogły być 2, więc uznajemy. Jak najbardziej. Czyli rozmówione to było jedno, a drugie? Przeglądanie Instagrama Jak się uznała? opłaca. Kobiety eksploatacji. O slasherach mamy teraz 2. sezon, więc zarówno rozmówione, jak i kobiety eksploatacji byłyby dobrą odpowiedzią. Bardzo pięknie. No i super. No i panie i panowie, w ten oto sposób mamy bardzo wyrównany wynik, wydaje mi się. 0 Potwornicka, Halfish 3, Galeria 1, Lincoln 0. Ja przypomnę tylko i wyłącznie, że to się jeszcze może wszystko zmienić, bo nasi współgracze mają swoje hasła, które muszą powiedzieć. Albo już powiedzieli, albo jeszcze nie. Pamiętacie, powiedzą dobrze, nikt nie zgadnie, jest plus 5 punktów. Nie powiedzą, będzie minus 5, także... No ale dobrze odpowiedziane było. Lincolnie drogi. Kogo teraz? Czekaj, nie, to pokażę ci, żebyś wiedział dokładnie, jakie jeszcze kategorie zostały. Została nam jeszcze Galeria Horroru, Halfish, komiksy, sci-fi i Scorsese. Może większy widok. Scorsese. Bardzo duży ikon. Scorsese, dobra, dla kogo? Wyrównujmy poziom dla Marcina. Ostatni Scorsese Marcinie, dla ciebie. Chociaż on pewnie będzie wiedział. No nie wiem. Słuchaj, no to możesz wiedzieć, to jest akurat wiedza powszechna. No to może, okej. Jednym z ulubionych filmów Martina Scorsese jest polski film. Jaki to jest polski film? I tutaj już mówię ci, bo ja znam jeden, ale doszedłem w 2, dotarłem, że tak powiem, lepiej to brzmi, dotarłem do 2 informacji. W każdym razie są 2 filmy podawane. Jeżeli wymienisz którykolwiek z tych tytułów, to jak najbardziej uznam. Powiem tak, Coś tam nie mam było. zielonego pojęcia, ale skoro Scorsese ma swoje lata, no to musi lubić klasyczne, stare polskie filmy. No to Dobrze bym kombinujesz, powiedział, dobrze kombinujesz. no, i tu ktoś tu Botox pisze. Nie, strzelę w te filmy, które są ekranizacjami, no są na podstawie naszych lektur i bym powiedział, no nie wiem, Ogniem i Mieczem, niech tam. Powiem tak, ktoś przyjmuje? Mogę spróbować, najwyżej będę na minusie. Dajesz. To nie była Ziemia obiecana czasem? Nie. Nie, dobra. Pojawiło się na czacie. Ale nie 2 odgadłbym. tytuły. Proszę? Ja nie odgadłbym. 2 tytuły. Pierwszy to jest Rękopis znaleziony w Saragosie, No pewnie, że... a drugi to jest Popiół i Diament Andrzeja No No Wajdy. tak, no tak. Tak. No. Oczywiście, że tak. Wiadomo, bo oczywiste. Takie łatwe. Wszyscy wiedzieli, oczywiście, że tak. Ja specjalnie wygooglowałem i nie skotowałem, żeby właśnie ogarnąć to, nie? I takie, kurde, co Dobra. to jest za film? Czyli Halfish punkt w dół i Potwornicka punkt w dół. No, Potwornicka No zdarza nie, się. nie możesz się utrzymać. nie Umówmy możesz się tak, utrzymać. żeby wszyscy skończyli na 0 i zróbmy z tego jeden wielki win. Dobra, kto dalej wyznacza? Ja. Kogo? Co, gdzie, jak? Sci-fi, komiksy, Halfish, Galeria. Galeria jest 1 film, Halfish 2, komiksy jest 1 właśnie pytanie i sci-fi jest 1 pytanie. Galerian o Halfishu. Galeria no Halfishu, dobrze. Okay. Czy ja się nie mogę zgłosić? Nie. O, może być. Zaskocz mnie. I tak bym nie wiedział. Właśnie nie możesz. Rafale, który film na kanale Marcina ma najwięcej wyświetleń? I z tego co pamiętam, też już tutaj dodatkowe pytanie chyba. Tak mi się wydaje. Tak, jest podane, który filmik i pytanie dodatkowe będzie, ile ma wyświetleń. Podpowiedź mogę powiedzieć w ten sposób, że shorty też się liczą. O, zobacz. Short to mógł być dosłownie z każdą ciekawostką świata, nie? No. No, I teraz zgadnij teraz ciekawostkę szybko świata. sortowanie po wyświetleniach. Nie, ja mam tu ręce. To Nie, jakiś dobrze, bym dziękuję. strzelił, że to będzie short na przykład. O, jak Powiem będzie, ci, że to dobrze jest- idziesz. To jest short. To jest short o Deadpoolu. Tak Muszę mówisz? podać pełny tytuł? Nie. Nie, wystarczyłoby, jakbyś Ale powiedział tak short do sobie- Deadpoolu, ale oczywiście, że tak, ale oczywiście, że nie masz racji. No nie wiem, to wszystko może Trochę, być trochę z dosłownie. horroru chyba, tak bym powiedział. No, że to można jest short. powiedzieć, ale dobrze. Jest to short o Wednesday, o tym serialu Wednesday Mhm. i na dzień piątkowy, jak mówiłem wcześniej, miał 2,1 miliona wyświetleń.
Wow, piękne wyniki. No, Także- Wednesday się klikało. Także gratulacje jak najbardziej, Marcino, piękny wynik. To były czasy. Musimy Rafała Zaraz pokarać. wraca, spokojnie. No, Rafał, masz Wednesday. 0. Nie, to bym do tego nie dotarł chyba. W myślach. Dobra. Spokojnie, kogo mamy jeszcze? A, jeszcze kilka pytań zostało, także nie jest najgorzej. Tutaj To ciach, teraz. już muszę tutaj Mhm. pousuwać kategorię, żeby wiedzieć dokładnie. Kto teraz? Kto wyznaczał? Ja. Ty Dobra, wyznaczałeś. na samego siebie. Na dajmy- samego siebie, Daj dobra. mi pytanie z komiksów. Już tylko usunę tutaj to pytanie. Z komiksu Lincoln chcesz. Na samego siebie, czyli No. grasz za 2 punkty, możesz być. A, tu też możesz wiedzieć, że jest nie najtrudniej. Który sezon, nawet pokaż się, który sezon serialu The Boys jest właśnie kręcony, właściwie już został nakręcony? Scott. Scott od Marcina, dobra. 4. 4 mówisz. Mhm. A ja mówię 5. Nie jest to poprawna. Co mówisz, Marcin? 5. 5, Piąty. zgadza się. Ja właśnie Piąty. odpuściłem sobie The Boysów i nie pamiętam, ile było sezonów. Jest to Pamiętałem, że 5, były niestety ostatni sezon The Boys, panie i panowie. Niestety. Mówię niestety, bo zapomniałem akurat jestem fanem tegoż serialu, jest to rzeczywiście świetna The sprawa. Boysi są świetni, ja po prostu przestałem oglądać, bo miałem inne rzeczy na głowie. A ja się wzbraniałem przed Boysami chyba ze 3 lata. I Nie ma dopiero- sensu, The Boys są zajebiści. No. To jest piękna sprawa rzeczywiście. Komiksy się już też w tym momencie, kategoria się już kończy. Dobra. Okej, panie i panowie, zostało nam jeszcze 4 pytania. 3 pytania nam zostały jeszcze. Zobaczymy tutaj na skarbonkę. Widzę, że się pojawiły kolejne wpłaty, więc Lincolnie, przygotuj maszynę losującą. Jeszcze ja bym mógł raz. Spoko. Mój ty. W sumie do tego pytania był wleczany ten serial Gen V, czy jakoś tak? Gen- Nie był wliczony. Nie, to jest osobny. To jest osobny rzeczywiście serial. A ta kreskówka z The Boys? Tak czy nie? Też nie było wliczone, tylko i Okej, wyłącznie okej. sam serial. Tutaj widzę, że na czacie jest Beasley. Beasley dzisiaj bardzo, bardzo celnie typuje, naprawdę i widzę, że pytania są niesamowite. Także słuchajcie, Dobra, jeszcze jedno pytanie i będziemy losować się. Dobra. Dobra, Marcinie, odpowiedziałeś dobrze, więc Aha. kto odpowiada, powiem ci, tu są jeszcze tylko i wyłącznie 3 kategorie, No, przypomnij. Half-Fish, Galeria Horroru albo Sci-Fi. No to niech będzie Half-Fish dla Lincolna, no trudno. Znaczy trudno, no tak wymyśliłem. Dzięki! Lincoln, skoro Wiesz. sprawdzałeś, skoro masz teczki, powinieneś wiedzieć, drogi Lincolnie, jak nazywa się drugi kanał Marcina. Nie wiem, nie No sprawdzałem. to akurat to może być trudne, bo ja jakby go tak... Scott. Scott, no to dobra, lecisz galernik. Chyba, że zmienił też nazwę, to Scott! przyszło będzie, ale... Kocham gry? A już za późno, przejąłem. Nie, Kiedyś. To oddaję mu, on przegrał. Czyli zmienił też nazwę. To ja się Zmieniłeś wycofuję nazwę ze niedawno? Scotta. No niedawno, tak z rok temu. aha. O Jezu! No to ja miałem tą samą odpowiedź, ale skoro podał pierwszy, to proszę mi nie odejmować. Dobra, obecna nazwa tego kanału to jest Wygryw. Że wiecie, że Jesus wygrywam. Christ. Aha. A Tak. było w pytaniu, czy obecna? A, nie. To jest negatywka człowieka wargi w sumie. Bo człowiek warga... Ludzie mi to powiedzieli, że jest to ktoś jaki przegryw, a ja mówię, że co? Tak, Że jak przegryw. można się przegryw Człowiek warga. nazwać? Ja mówię, że No, ja to jest- wygrywam. No. A on się nazwał Przegryw, bo to kurde jest tak satyryczny chłopak, że szok, nie? No. Ale już Człowiek było warga zajęte. z kanału z Z DVP. dupy, tak. DVP. Bądźmy DVP. poprawni. Panie i panowie, proszę bardzo, śmigacie tutaj. Lincolnie, czy masz przygotowaną maszynę losującą? Oczywiście, że tak. Muszę tylko dopisać ludzi, którzy wpłacili, jeżeli są tacy są. Dobrze, słuchaj, tutaj masz, jest Beasley, Zajas, Syrena Mopsica, Penny Kiełba, Dariusz T i Wszystkich Lanter. wpisać z powrotem? Wiesz co, mało jest, tak, możesz pisać, bo mało wpłat jest, bo ludzie normalnie przed świętami. Daj na jedzą. cały, poproszę na cały ekran, żebym wiedział, bo ja Na problemy z cały oczami mam. ekran. Już ci daję na cały ekran, gdzie tutaj jest. Tak, o, proszę bardzo. Dziękuję. Beasley w sumie 2 razy wpłacił. Koza Albo wpłaciła. płaciła też możliwe. Syrena. Dawaj wszystkich plus wpłaty anonimowej i galernika. Oka. Kiełba, Dariusz. Anonim to po prostu możemy do jakiegoś domu dziecka wysłać na przykład. No ale wiesz, no, będziemy wysyłać film na przykład o Gwiezdnych Wojnach do Anonima? No może niekoniecznie. Do domu dziecka. Masz już? Wszystko jest.
Wszystko jest. Dobra, no to dawaj, włączaj maszynę losującą. A my potem wracamy na ostatnie 2 pytania. Tak, jest pytanie z kategorii sci-fi i pytanie odnośnie galerii horroru. Więc tutaj wydaje mi się, że te pytania można strategicznie rozegrać. Może Tak. być ciekawie. Galerian. Tutaj Potwornicka -1, Halfish 3, Galeria 0, Lincoln -2, więc tak naprawdę jest blisko wszędzie. A nie Zobacz. powinienem mieć -3? Nie, -2, teraz dostałeś minusa. Ale ja nie miałem 0 chyba. Ja miałem -1, czy miałem 0? -1, no -1 i -1 to jest -2. A, to tak działa, że jak odpowiesz sam na siebie, to dostajesz +2, ale jak odpowiesz... A to ty odpowiedziałeś +1. dobrze na tak. coś? Nie, Za coś powiedziałeś dobrze? Wtedy nie, jest większa bardziej kara. chodziło... Ja myślałem po prostu, że jak dam na samego siebie, to dostanę -2, a nie -1. No to proszę bardzo, skoro chcesz. Dobrze, -2. To jest Masz dobry minus- sposób no. na taki ten cheat, jak to tam, te na kody, bo można Tak. dostać 2, a stracić 1. Dokładnie. Ale ja chcę być fair, święta Dobra, idą. Lincoln, udostępnij mi maszynę. A, bo ja nie udostępniłem, ja już Galeriana wylosowałem, Lemao. No kurde. Galeriana tam ma nie być, Galerian nie zasłużył. Mnie nie możesz losować, przykro mi. A, bo ja myślałem, że dodać go trzeba, to daj dosłownie Nie, moment. Galeriana trzeba usunąć. To daj dosłownie moment. No, dawaj, usuwaj Galeriana, my tutaj śmigamy. Czy my gdzieś tu możemy się pokazać z boku? O, jesteśmy, proszę bardzo, taki piękny. Daj nas- dosłowny momencik, bo ja tutaj na zwolnionym trybie działam. O. Może być. Lecimy. Boże, jakie emocje. Losujemy Gwiezdne Wojny. Star Żółty Wars wygra. Force Awakens, czyli Przebudzenie Mocy. To Beasley. Beasley, bardzo ładnie, pięknie. Brawo. Beasley. Dziękuję bardzo za wpłatę Gwiezdne Mocy, Star Wars. Super, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I słuchaj, damy jeszcze jedną bajkę, czyli Sekretne życie zwierzątek. Dawaj od razu też. Losujemy od razu. Daj tylko moment, bo tutaj coś się spierniczyło dla mnie tutaj. Mhm. Do Lanca. Lancel dostajesz drugi film, Lancel.pl, proszę bardzo. Wszyscy, którzy wygrają dzisiaj, panie i panowie, proszę się odezwać do mnie, marcinowerecenzje@gmail.com i czekam do końca roku na wasze informacje. Dobra. Kto ostatnio odpowiedział dobrze? Dobre Ty pytanie. zadaj komuś pytanie w końcu. Marcin, zadaj ty komuś Ja? pytanie. Tak. Znaczy Marcinowe Znaczy, recenzje. no. Marcinowe recenzje. Ale kto odpowiedział ostatnio? Tak Nie z powoli. pamiętam. Ja też nie. Kto dobrze, to dawno było akurat, więc... Dobra, Dobra, no, Marcinowe Dobra. recenzje, wybieraj i zadawaj. dobra, no to słuchajcie, to ja zaszalejmy. Tutaj, tak, żeby to zagrać jakoś tak. Halfish ma Taktycznie. 3, Lincoln ma -3. Zobaczcie, jaki bezstronny, nie? Prowadzący. No, a. Da się to Tak, jeszcze wyrównać. Zastanawiam, komu dać pytanie. A dobra, słuchaj, Halfish, bo masz dużo. Okej, super. To ciebie albo cię pogrążymy, albo nie. Dostajesz Dobra. pytanie z kategorii sci-fi. Dobra. Łatwy mi się wydaje. Która z poniższych osób nigdy nie nakręciła filmu w gatunku sci-fi? Wes Craven, Joss Whedon, Juliusz Machulski, Marcin Skruch. Scott. Okej, czyli to jest science fiction. Science czyli fiction. Fikcja naukowa. Tak. Machulski zrobił na pewno. Joss Whedon to bym się zastanawiał, czy ten film akurat jest science fiction. Marcin Skruch to go kojarzę, on zrobił jeden science fiction. Więcej niż jeden science fiction. Wes Craven, to on generalnie jest znany z horrorów, ale mogła się znaleźć taka perełka science fictionowa. Mogła się Teraz- znaleźć. No właśnie, teraz zastanawiam się między Cravenem a Whedonem. Jeżeli ten film Whedona jest, mówię o Avengers, jeżeli to jest science fiction, No, jak to dla bym- mnie science fiction. Jest. I dla IMDB też, bo tak no, go, tak no go to dla mnie też. No to Wes Craven, no nie ma opcji. Wes Nie no. Craven, ostatecznie. Wes Craven ostatecznie. Ktoś bierze O, Scotta, bo to nie jest poprawna odpowiedź. Zaskakuje. No. Lincoln. Dobra. Craven coś zrobił. Hoss i Whedon to są dwie odrębne osoby, tak? Nie, Joss Whedon. Joss Whedon. To jest ten facet, okej. który wyreżyserował, Dobra. między Avengers. Marci zrobił Predatora, Machulski zrobił Sex Misję. Mhm.
To Joss Whedon został tylko. On zrobił Avengerów. No jak nie? A Craven. Wes Craven. Craven to była odpowiedź Marcina. No. Który z poniższych osób nigdy nie No to nakręcił. co, wszyscy? Wszyscy nakręcili. Poprawna odpowiedź to są żadne z powyższych. Zgadza się. Ale Wszyscy. Wes Craven nakręcił The Swamp Thing. Ożeż, kurde. No, ale teraz to dałeś. Taki jestem I wredny. akurat ty to zadałeś. Ale akurat tego nie... To jest... Zaznaczę tylko jedną rzecz. Marcin to planował od samego początku, bo to jest obrazek, który został zrenderowany już. On to planował od samego początku, więc nie mógł tutaj zrobić nikogo w bambuko. Także panie i panowie, ostatnie pytanie. Lincoln, dobrze, ostatnie pytanie z kategorii Galeria Horroru. Dla mnie. Na kogo wyznaczasz? Dla mnie. Dla siebie. Czyli chcesz wyjść na drugie Na miejsce. 0. Dobrze, może Lincoln wiedzieć? No Lincoln zna Galeriana, więc może wiedzieć. Słuchaj, takie jest pytanie dla ciebie. Podaj nazwę podcastu, który współprowadziłem z Rafałem. Fearcast. Fearcast Myślałem, że podcast. zapomniał. Było w zeszłym roku chyba, nie? Fearcast podcast, zgadza się. A nie, Lincoln dobra. zadaje- Przyjaciołach się nie zadajcie zapomina. 2 punkty. I słuchajcie, panie i panowie, i już wam mówię. Chciałem powiedzieć, jaki jest wynik na ten moment, bo zaraz się okaże, że może być całkiem inny, ale na chwilę obecną, gdzie jest moja mysza, mi zgubiła się, dawaj mysza, pokazuj się. Proszę bardzo, panie i panowie. To wygląda w ten sposób, że Potwornicka ma -1, Halfish 2, Galeria Horroru 0, Lincoln 0. I teraz, panie i panowie, zacznijmy od Potwornickiej. Potwornicka miała swoje hasło do powiedzenia. Tak Marto, jest. przypomnisz nam, jakie to było hasło? Najstraszniejsze na świecie. Ledwo mi przeszło przez gardło to hasło, ale Dajesz. moim hasłem było hasło horrory są dla idiotów. O, Czy ktokolwiek odgadł? nie. Odgadł. Marto, otrzymujesz za Nie, to... bo tak było w kontekście dobrze, że brzmiało jak prawda, No. nie? Tak, No. Marto, otrzymujesz za to 5 punktów i masz 4. 4 punkty. Jej! Także jak najbardziej gratuluję. Dobra, drugi jest Halfish. Halfiszu, jakież ty miałeś hasło? No, ja miałem głupie hasło, które no, ciężko było wpiąć, ale miałem taki gość, to fajny facet. Jaki gość? A taki tam. Który? A taki. Inny youtuber. Inny youtuber, tak? No, Taki, co tam mówisz o nim gruby, tak? no on sam o sobie tak mówi. Czyli sobie chyba nie mówi. padło. Nie Nie padło. pamiętam. No niestety, Halfiszu, dostajesz -5 punktów. Wiem, o Jezu, W ten okej. sposób masz- Ale to jest zło, Marcin. Jestem No. wrogowy. Kolejny jest To Galernik jest Horroru. złe. Galernik Horroru. Czy twoje hasło padło? Moje nie padło, bo do niczego nie pasowało, a potem już zapomniałem, ale i tak nie pasowało, więc... A jakie masz hasło? Ja mam, że Horror Show robi lepsze recenzje od moich. Ale nic o recenzjach nie było i mi nie pasowało. Nie? Ja mówiłem o twoim pierwszym filmiku, czy to recenzja. To mógłbyś coś. No ale to ty miałeś głos i jakoś tak... I, No nie drogi wiem. Lincolnie, no twoje hasło już padło, wcześniej było Tak, ale odjąłeś mi już. odjęte. I słuchajcie, jest wynik finałowy, panie i panowie, i w ten sposób, już wam pokazuję. Na miejscu 4 z wynikiem -5 punktów jest Rafał z Galerii Horroru. Brawo! Brawo, na czacie, brawo. Na miejscu 3 z wynikiem -3 punkty jest Halfish. I teraz kto wygrał dzisiejszy odcinek, panie i panowie? Powiem tak, Marta wygrała. 0 ma jedna osoba, druga ma 4, więc z wynikiem To jest 4 punkty oczywiste, dzisiejszy no. odcinek wygrywa Marta z Potwornicka, brawo! Brawo, Ale na chcę, dzień! kurde, tutaj siebie poklepać po ramieniu, wyszedłem z -9. Z -9. Tak, dokładnie, także A byłoby chyba -11, -12, więc... Jesteś naszym, jak miał na imię ten facet, co tam w 1 z 10 zrobił tam 800 punktów czy coś? O Jezu, nie. Pan Artur, tak? Pan Pan Artur. On zaszalał jak najbardziej i Z panem było- Arturem. było grubo. Ale congrats. Jesteś naszym. Słuchajcie, pięknie. Tutaj zrobimy jeszcze jedno losowanie, bo widzę, że Marta, w nagrodę fikołka możesz zrobić. jak najbardziej. Marto, od nas dostajesz talon na balon i bona na korniszona. Wygrywasz jeszcze auto, wygrywasz jeszcze samochód. Tam przed Czarna twoim budynkiem skrzynka. na parkingu stoi auto, takie czarne. Wybierz sobie. prawda? I sobie wybierz jakieś, które chcesz. dobra, to nara.
Zaraz wracam. Nas nie znasz. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Było naprawdę smerfastycznie. Jeszcze jedno mamy losowanie, bo tutaj wpłata była kosmicznie duża. Także będzie tak. Let's go. Wpłata była na 200 zł. Wow, brawo. Także tutaj wam od razu pokażę w tym momencie. Wow. Jak najbardziej, gdzie to jest. Proszę bardzo, Klaudia. Klaudia wpłaciła 200 zł na dzieciaczki, także jak najbardziej w tym momencie jest to Brawo, najwyższa. Klaudia. Także Klaudia, Dziękujemy. Klaudio, jak na razie dla ciebie ląduje Mroczny Rycerz Gotham, czyli książka Michała Hudolińskiego. Był z nami kilka tygodni temu. 2 książki od Eweliny Kasiuby, czyli dostajesz Władców Ciemności i Władców Światła. To jest oczywiście cykl. Także jak najbardziej i wylosujemy teraz jeszcze film dla ciebie. A wiesz co, właściwie nie. Zgłoś się do mnie i ja ci powiem, z których filmów możesz sobie wybrać, bo skoro taka wpłata piękna, to jak najbardziej można zaszaleć i wybierzesz sobie sama. Także odezwij się do mnie, marcinowerecenzje@gmail.com. Czekam na wszystkie informacje od was do końca roku, panie i panowie. Słuchajcie, jeszcze raz wam dziękuję bardzo, naprawdę byliście niesamowici, byliście świetni, że udało nam się. Dzięki, że nas tu złapałeś wszystkich razem. Tak, dzięki. Udało się, wiem, że za chwilę Marcin się zawija, bo praca, Rafał się zawija, bo oczywiście obowiązki YouTube'owe. Także będę was wywalał, więc Marcino, od ciebie, jeżeli masz ochotę powiedzieć coś naszym, gdzie tu jesteś, żeby było duże, coś naszym widzom na do widzenia. Dzięki, że byliście tutaj przez te kilkanaście dobrych minut. Dzięki, że trzymaliście wszystkim kciuki, no i oczywiście wspierajcie nasz szczytny cel, bo tego nigdy za wiele. No i oczywiście zostawcie suba wszystkim tutaj widocznym. Tak, jak najbardziej. Linki są w opisie, także możecie. Dzięki Marcin, dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczyska. Słuchaj, Rafał, ty kolejny jesteś, żeby powiedzieć 2 słowa naszym widzom, co chcesz rzec. Ja tylko wesołych dorzucam chyba, jeszcze 2 tygodnie, ale jest najlepsza okazja teraz. No i link do zbiórki jeszcze wam tutaj postuję, także jeszcze możecie się dorzucać. Polecam. Zbiórka, panie i panowie, będzie czynna do końca roku, także możecie spokojnie wpłacać, także jak najbardziej dziękuję. Dzięki, Rafał, że byłeś. Miłego streamowania za chwilę. Było blisko. Było blisko. Lincolnie, drogi mój ty kolego. 2 słowa od pana prowadzącego do widzów. Powiem w ten sposób, idą święta, więc wy ludzie zróbcie sobie prezent i zadbajcie o swoje zdrowie, to po pierwsze. Po drugie, możecie właśnie zrobić dobrą rzecz, dając grosza na zbiórkę, którą postujemy, więc wbijać, wpłacać i kurde świętować, że Pan Jezusek się rodzi, ewentualnie ktoś inny, w co wierzycie. Bóg lubi cosplay. A co ja mogę powiedzieć od siebie? Dzięki za zaproszenie oczywiście dla ciebie, Marcin, i do następnego razu, nie? Mam nadzieję, że będę w lepszym stanie niż teraz. Dobra, dzięki śliczne. Cześć, Lincoln. Marto, zanim puszczę ciebie do domciu, zanim cię już zluzuję, że tak powiem, to drodzy widzowie, no mamy tutaj zmianę. Mamy zmianę na fotelu lidera. Muszę wam pokazać. Panie i panowie, ponieważ Kiełba dokonała wpłat, więc w tym momencie Klaudia ma na 200 zł i nie widzę innej wpłaty od Klaudii, ale panie i panowie, Kiełba ma wpłatę na 100 i na 50, czyli mamy wpłatę na 250 zł. Więc Kiełbo, jak na razie to ty masz jeszcze największą wpłatę, więc umówmy się, że dopóki ja nie skończę gadać, dopóki nie pożegnam Marty, można jeszcze wpłacać i próbować wygrać ten cały fajny zestaw. Oczywiście te książki, ponieważ one będą wysłane z Irlandii, a Irlandia już chyba nie wysyła za granicę rzeczy do końca roku, no to będziecie panie i panowie musieli poczekać, ale dziękuję bardzo. Marto, jak najbardziej, co byś chciała powiedzieć naszym widzom na do widzenia? Jejku, po takich słowach Lincolna to nie wiem, co bym mogła powiedzieć, żeby go przebić, dlatego podpisuję się pod słowami wszystkich chłopaków. Dzięki, że byliście, że wspieracie nasz cel. No i trzymajcie się w tym okresie świąteczno-noworocznym w zdrowiu i ciekawych filmowo-książkowo-komiksowych rzeczach. No i tak jak już powiedział Rafał, dajcie suba wszystkim tutaj obecnym i mam nadzieję, że do zobaczenia przy jakiejś kolejnej horrorowo i nie tylko okazji. Także czołem. Pewnie, że tak. Dzięki śliczne, cześć. Dzięki. Panie i panowie, słuchajcie, tak jak mówiła Marta i wcześniej, linki do kanałów wszystkich tych naszych dzisiejszych niesamowitych gości są w opisie, możecie śmigać i jak najbardziej patrzymy. Tutaj sobie jeszcze pewnie troszeczkę pogadamy zaraz poza antenią.
Także będzie, mam nadzieję, fajnie. Czy to już jest koniec? To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść, możecie świętować. Ja się, drodzy widzowie, z wami widzę dopiero w nowym roku, bo też robię sobie przerwę od nadawania na żywo. Wiadomo, że recenzje będą cały czas wjeżdżały, jak chociażby jutro pojawi się Kraven Myśliwy, a pewnie, a tak, czemuż by nie. Słuchajcie, robię jeszcze teraz ostatnie odświeżenie naszej zbiórki. Tutaj pokazuję, w tym momencie jest największa wpłata, mamy cały czas o coś się pojawiło, proszę bardzo. Kiełba jeszcze dorzuciła 116 zł. Ja cię kręcę, kiełba, po prostu szalejesz. Dziękuję bardzo. Więc panie i panowie, tym oto sympatycznym akcentem mówię, kiełba wygrywa dzisiejszą nagrodę specjalną, czyli 3 książki, czyli książka od Michała Hudolińskiego, Mroczny Rycerz Gotham, 2 książki od Eweliny Kasiuby, Władcy Ciemności i Władcy Światła oraz film wędruje również do ciebie. Odezwij się, marcinowe recenzje @gmail.com i będziemy się kontaktować. Dziękuję wam bardzo, zdrowych, wesołych świąt i do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć ludziska.